Cześć, w dzisiejszym odcinku gościmy Przemka Karnowskiego, naszego bardzo dobrego kolegę i dowiemy się m.in. Co obecnie robi Przemek? jak wspomina swoją karierę w NCAA. Porozmawiamy o tym, jak obecnie wygląda NCAA i jak zmieniły się przepisy na przestrzeni ostatnich lat. Dowiemy się, jak wyglądała kariera zawodowa Przemka oraz porozmawiamy o tym, jak koniec końców podjął decyzję o zakończeniu kariery i przejściu do nowego etapu w swoim życiu. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Cześć, dzisiaj naszym gościem jest Przemek Karnowski. Cześć, witajcie, witam wszystkich. Przemek, zacznijmy od tego, co u ciebie słychać. U mnie wszystko dobrze. Na ten moment mieszkam w Arizonie. Trenuję razem z trenerem Tommy Lloydem, który ściągnął mnie do Gonzagi. Jest teraz trenerem głównym w University of Arizona. Chodzę też na zajęcia, kończę magisterkę, a teraz po tym sezonie moja wiza studencka będzie się kończyć, więc będę chciał zostać w Stanach Zjednoczonych i tutaj będę chciał dalej się rozwijać. Na ten moment jeszcze dopiero sezon akademicki się skończył, wszystkie inne jeszcze trwają, więc myślę, że jeszcze trochę czasu zajmie, zanim jakaś ostateczna decyzja zapadnie. A powiedz mi na co dzień, czym się zajmujesz w drużynie Arizony? Bo jest to sytuacja taka, Arizona, dla ludzi, którzy może nie zdają sobie sprawy, top 5 największych programów w Stanach Zjednoczonych. No top 10, myślę top 5, top 10, no. Więc naprawdę ogromna uczelnia. Masz, tak powiem, okazję być w miejscu, gdzie uważam 99,9% ludzi z Polski może tylko pomarzyć o wylądowaniu w takim miejscu, a ty tam jesteś częścią sztabu trenerskiego drużyny koszykówki. Jak to wygląda na co dzień? Może opowiem, mieszkam w Tucson w Arizonie. Sama uczelnia ma około gdzieś 40 000 osób na kampusie, więc no jest to duży uniwersytet, tak jak ty, Tomek, chodziłeś do Liberty, czy ja byłem w Gonzadze, no to były o wiele mniejsze kampusy i o wiele mniej tych studentów. Tutaj naprawdę jak kończysz zajęcia i studenci wychodzą z zajęć, no to wszyscy się wysypują tak naprawdę, jest bardzo dużo ludzi. Jeżeli chodzi o mnie, moje stanowisko to graduate assistant i no, mam taką możliwość, że nie mogę z nimi trenować, mogę ich trenować i mogę robić wszystko dookoła. Na co dzień, kiedy jest sezon i robimy na przykład scouting, to jak jest jakiś naprawdę no, duży zawodnik, wyższy zawodnik z drugiej strony, no to jak jest scout powiedzmy 3 czy 4-dniowy, no to ja z nimi robię scout, nie? Jak Czyli jest... przebierasz się, zakładasz Przebieram się normalnie, gram z nimi, normalnie gram z nimi, więc na low poście. na low-poście to... Pokazałeś nam filmiki w wakacje, w jakiej jesteś formie. No Bo nie, to- dobrze się czuję. Jak trzeba, to i tak będę rzucał, jeżeli jest jakiś inny scout. Taka mała historyjka, to Dirk Bauerman był u nas w tym roku na treningu. Widziałem cię z nim pierwszy raz chyba po 8 czy 9 latach, jak był z nami na kadrze. Robiłem scout przed meczem i właśnie miałem takiego zawodnika, który rzuca za 3 i rzuciłem za 3 czy 4 razy, za 3 tam, nie wiem, w przeciągu 5 minut i Dirk siedział, się łapał za głowę, mówi, gdzie to było, jak grałeś z nami w reprezentacji? Wszyscy się śmialiśmy. On nie chciał wykorzystać tego. Inne czasy były wtedy jeszcze. Zawsze to tam miałeś w swoim Dokładnie. warsztacie. Pamiętam przecież wielką trójkę na dogrywkę. No to Tarnobrzeg. tak, Ja tak. myślę, że jednym z trenerów, który wiedział, jak to wykorzystać, był Bonifacy Karnowski. O, na pewno. Pozdrowienia dla trenera Bonifacego. Pozdrawiamy cały Toruń. Pozdrawiamy pana E, Bonifacego. Więc wracając do tematu, trenuję z nimi, też jak są te treningi drużynowe, no to jeżeli jest potrzeba, to trenuję niecodziennie, nie trenuję z nimi codziennie, nie każde ćwiczenie tak naprawdę, więc jak potrzeba, to pomogę. W tym roku miałem pod sobą jednego zawodnika, niestety nie grał za dużo, codziennie mogę mu poświęcić czas, też widziałem jak się rozwija, więc na pewno była to fajna rzecz, taka nowa, bo przez ten pierwszy rok, jak byłem w Arizonie, nie miałem takiej możliwości, gdzie ja sam na sam z zawodnikiem, tylko gdzieś tam pomagałem, więc to też był jednym z moich obowiązków. Oprócz tego, poza byciem na boisku, no to wszystko, co jest potrzebne do scoutingu, do drużyny, z którą będziemy grali, czyli
no, cięcie filmu, jakie zagrywki biegają, czy to scouting indywidualny, czy to na przykład, nie wiem, jak Michała skautował, czy bardziej lubi iść na lewą rękę, czy na prawą, czy po koźle, czy jak idzie w lewo, to po koźle rzuca, czy idzie na przykład do kosza, zazwyczaj pewnie po koźle będzie rzut u Michała, ale no więc to są takie indywidualne rzeczy, które zawodnicy robią. Tak, jeżeli jest taki zawodnik na przykład z Europy, czy no z całego świata tak naprawdę, bo też skautujemy zawodników z Azji, czy z NBA, czy są NBA World Camps, czy NBA Africa Camps, czy to NBA Basketball Without Borders, to też kiedyś bodajże byliśmy. Więc no jeżeli trener poprosi, no to oglądam na synergii zawodnika, przygotowuję mu takie wideo 8-10 minutowe, żeby on nie musiał tego wszystkiego robić, żeby mógł sobie wieczorem odpalić i zobaczyć, jak ten zawodnik gra i czy chce go dalej rekrutować. Więc to jeżeli chodzi o taki scouting. Ilu zawodników tak przyglądacie, powiedzmy, w procesie selekcji? W procesie selekcji, no to jeżeli ktoś jest na przykład albo trzecioroczniakiem w high schoolu, no to myślę, że tak patrzymy na 20 zawodników mniej więcej, bym powiedział. Z 20-25 to na tych patrzymy, a dopiero potem, jak spotkamy się, znaczy ja nie mam takiej roli, bo to są już trenerzy, którzy rekrutują. I czy trener się spotka z zawodnikiem, czy z rodziną zawodnika, czy teraz można mieć agenta w NCAA, więc potem dopiero po okresie jakiegoś roku czy półtorej takiemu zawodnikowi dopiero się oferuje stypendium, jeżeli chcemy go tak naprawdę pozyskać. Więc no jest to bardzo, bardzo długi proces. Jeżeli chodzi o zawodników z Europy, no to zazwyczaj obserwujemy Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, właśnie kampy NBA, kampy w Treviso, Adidasa, więc jakby to wszystko, te wszystkich zawodników, jeżeli ktoś jest dobry, no to trzeba go po prostu przez to sito jakby przecedzić, jeżeli mogę się tak wyrazić. Powiedz mi, bo wspomniałeś o tym właśnie, że jak jest taka konieczność, jesteś na parkiecie, pomagasz w scoutingu, czyli no, grasz w tych gierkach, pomagasz w ćwiczeniach, też mówię się o pracy indywidualnej z zawodnikami. Czy to oznacza, że mimo, że jako zawodnik skończyłeś już swoją karierę, w wolnym czasie dalej w tą koszykówkę grasz, czy jest to po prostu bardziej, jest to wpisane w jakiś tam zakres twojej pracy, ale no, na co dzień nie możesz sobie już pozwolić na taką grę w W koszykówkę? wolnym czasie to gdzieś tam może sobie porzucam, albo jakąś gierkę sobie zrobimy przed treningiem z innymi trenerami, czy z ludźmi, którzy pomagają, no ale jak ja na przykład zrobię scout, no to godzinę z półtorej z nimi pogram tak naprawdę w tym treningu takim drużynowym. Oczywiście no jest to z przerwami. No nie biegam też zawsze z nimi na całym boisku, no bo to jest jednak inna intensywność, ale mało gram tak z boku koszykówki. Czasami tutaj mi ktoś odpowie, jakichś zawodników, gdzie akurat mam trening na 1 na 1, to znienacka się przebiorę o 8 rano i gram z nimi po prostu 1 na 1 przez pół godziny, nie? Ciekawa perspektywa, bo często jest tak ty nawet wspomniałeś tą anegdocie z tym Bauermanem. Można zobaczyć jakiegoś zawodnika i właśnie nawet po zakończeniu kariery i ktoś się zastanawia, kurczę, przecież on wygląda, że dalej mógłby grać, dalej mógłby biegać sobie po parkietach. Jedna rzecz, której chyba ludzie sobie nie zdają sprawy, to jest to, jak na tym zawodowym sporcie, jak wysokie to są obciążenia dla naszego organizmu, żeby w dzień na 2 treningach przychodzić, wiesz, być gotowym, przygotować ten swój organizm, rozgrzać się porządnie, unikać tych urazów. Więc tak, no to, że ktoś jest w stanie, właśnie tak jak mówisz, że przebrać się, że jesteś w stanie jeszcze tej młodszej generacji przypomnieć, kim jest BK, kim jest Big Mamba, więc tam ten haczyk lewy dalej działa, to jednak nie oznacza to, że twój organizm na tym etapie jest w stanie dalej znosić te obciążenia zawodowego sportu. No ja ogólnie się czuję dobrze, tak jak przychodzę z treningu, ale też jestem świadomy tego, że nie wydaje mi się, żebym był w stanie teraz sprostać po tylu urazach, granie na zawodowym poziomie i tak jak mówisz, dzień w dzień, trenowanie, no bo jedno to jest, że możesz się źle czuć, czy coś cię boli, czy coś takiego, na stronę no jesteś też pod zawodowym kontraktem, no i musisz jakoś grać, musisz pokazywać się z dobrej strony, pomagać zespołowi, no byłem w kilku takich sytuacjach, nie jest to komfortowa sytuacja, gdzie
wracasz po urazie, chcesz wrócić szybko, czy nawet chcesz wrócić trochę wolniej, wracasz, a i tak jest słabo, więc no wiem jak to jest, ja zdaję sobie sprawę, że no ja też nie gram z nimi na 100%, wiesz, rozgrzeję się, zroluję, porozciągam, przygotuję z 15 minut, wiesz, zanim ja zacznę z nimi biegać tak naprawdę na 100%, więc nie mam tu nic sobie do udowodnienia, nie spinam się, jak czasami ktoś coś powie w ferworze walki, to mu odpowiem, ale tak to zazwyczaj z duchem sportu staram się im pomagać i staram się ich poprawiać na tyle, co widzę i tak naprawdę, bo też jest ciężko, bo jak ja jestem z boku, to też mi jest łatwiej to zobaczyć, a ja jak z kimś gram, to też nie zobaczę tego samego tak naprawdę, więc no staram się pogodzić te dwie strony tak naprawdę przez ostatnie 2 lata. Może ja zacznę ten temat, bo wy obaj byliście w Stanach i rozmawialiśmy na temat tego, jak zmieniły się wyjazdy do Stanów na przestrzeni lat, kiedy to wy wyjechaliście, my mieliśmy możliwość w naszym roczniku 93 wyjazdu do Stanów po naszych sukcesach i ta perspektywa wyjazdu była wówczas zupełnie inna ze względu na to, że wybierałeś jedną uczelnię na cały okres trwania, nie było możliwości transferów, nie było NIL. Była możliwość transferu, ale mogłeś się przetransferować, jeżeli odsiedziałeś rok, nie? I to zawsze ludzie 3 razy się zastanawiali, zanim podejmowali taką decyzję. To tak tylko chciałem Jasne. przesądzić. Jasne, jasne. No i obecnie zmieniło się to do tego stopnia, że trochę NCAA wygląda jak ligi w Europie, gdzie jest bardzo duża ilość zmian. Składy są budowane na bieżąco z sezonu na sezon. Myślę, że też dla młodych zawodników, już pomijając to, że są social media, że to wszystko jest dużo bardziej transparentne, ta bariera pomiędzy wyjazdem z Europy do Stanów jest dużo mniejsza. Jak to wygląda z twojej perspektywy teraz, będąc w środku, kiedy ty byłeś w Gonzadze i też z twojej perspektywy, Tomek, kiedy wy byliście w Stanach, a jak wygląda ten ekosystem teraz? Ja może tylko powiem, co się zmieniło od tego, kiedy my z Tomkiem byliśmy na uczelni. My byliśmy na jednej uczelni i po roku, 2, 3 czy 4 chcieliśmy zmienić uczelnię, no to tak jak Tomek zmienił uczelnię z Liberty i poszedł do RMIS, no musiał odsiedzieć rok. Czy miałeś graduate byłeś? Czy byłeś... Był jedynym wyjątkiem od tej reguły, to właśnie reguła, z której ja skorzystałem, to było to, że jeżeli jesteś na etapie, gdzie kończysz ten pierwszy etap studiów, czyli ten poziom bachelora, kończysz studia, teoretycznie możesz w ramach wyjątku przetransferować się do innej uczelni bez odsiadywania i dlatego, bo podejmujesz, że tak powiem, kolejny etap studiów, czyli ja tak naprawdę powód mojej zmiany uczelni niekoniecznie był podyktowany warunkami sportowymi, był bardziej podyktowany tym, że chciałem rozpocząć nowy, że tak powiem, etap studiów na innej uczelni. I to była taka zasada, która była wyjątkiem. Pamiętam też, że był jeszcze wyjątek akceptowany, przypadek, kiedy twój trener stracił pracę. Tak, ale chyba to nie było 100% akceptowanie. Chyba tam musiałeś napisać Trzeba było wniosek. podanie trzeba było napisać do NCAA i oni to rozpatrywali, potem ci albo dawali możliwość przetransferowania się od razu, albo tak czy siak musiałeś odsiadywać ten rok. Teraz, jeżeli chodzi o to, no to różnica jest taka, że no możesz zmieniać tak naprawdę szkołę co roku. Trochę się to zmieniło, jak COVID uderzył, no bo był ten sezon był odwołany, ludzie nie wiedzieli, co się dzieje i tak naprawdę otworzyli wtedy furtkę, żeby mogli ludzie gdzieś tam pozmieniać szkoły. Tak naprawdę do tego momentu, tak jak teraz rozmawiamy, no to się dzieje. Są momenty, gdzie są zawodnicy, którzy grali 5 lat na uczelni i byli w 5 różnych szkołach, albo grali 6 lat na uczelni i byli w 6 różnych szkołach. Jest to dobry dla zawodników, ale uważam, że NCAA po prostu z jednej strony zupełnie takiej, gdzie nie była otwarta na to wszystko, dosłownie przerzuciła się na drugą stronę i zostawiła to nieuregulowane w żadnym stopniu. Zawodnicy mogą podpisywać kontrakty z agentami. To jest też zmiana, której jak my byliśmy na uniwersytecie, tego nie było. Nawet wiem, że ten kontakt z agentami był dozwolony tylko w jakichś niektórych widełkach czasowych, więc to też tak naprawdę z agentem nie mogłeś rozmawiać w każdym dowolnym momencie. No i teraz
zawodnicy tak naprawdę mogą dostawać pieniądze za swój wizerunek tak naprawdę. No, czy Tomek chodził do szkoły, no to nie wiem ile Tomek, ale chyba ja dostawałem $1800 na miesiąc, żeby przeżyć, żeby miał na jedzenie, z czego tam 900 czy 1000 wydawałem na mieszkanie, żeby mógł wynająć dom tak naprawdę. No teraz to najlepsi zawodnicy teraz dostają w milionach dolarów za sezon. Więc no jest to niesamowite. Zawodnik AJ Dybanasta, nie wiem jak to się mówi, jak się wypowiada. No teraz idzie do BYU, w przyszłym sezonie jest numerem 1 w całym high schoolu w Stanach. 7 milionów za jeden sezon i to najprawdopodobniej po tym sezonie będzie przed NBA, nie? Dużo się zmieniło. Zawodnicy dostają samochody, tak jak wygracie jako profesjonalni zawodnicy, mogą podpisać kontrakt, mogą dostać samochód, jak tutaj są. No, jak ja grałem i dostawałem propozycję, żeby dostać jakiegoś reklamę na Instagramie, czy gdzieś zagrać w jakiejś reklamie, oczywiście to w Stanach, jak grałem na Gonzadze, no to musiałem pisać, że no przepraszam, nie mam żadnego kontraktu, nie mogę tam nawet rozmawiać z państwem, bo może mi grozić zawieszenie przez NCAA. Teraz jest to bardzo mało uregulowane po prostu. Dużo się pozmieniało, a wydaje mi się, że ci wszyscy ludzie, co to pozmieniali, no to nie wiedzą, jak to uregulować, żeby było dobrze, bo nie ma ani salary capu, ani żadnych ograniczeń z transferami, ani 2 czy 3-letnich kontraktów. Tak naprawdę wszystko jest jednoroczne kontrakty i możesz się transferować, kiedy chcesz. Teraz zawodnicy, którzy dobrze grają i są szczęśliwi w swoich zespołach, też odchodzą, bo chcą więcej pieniędzy. No, trzeba zrozumieć dwie strony, ale też trzeba zrozumieć, że no po prostu musi to być jakoś uregulowane. Tak, wydaje mi się, że to właśnie świetnie to podsumowałeś, bo ja pamiętam, jak my wybieraliśmy się do Stanów, taką świętością w NCAA było to, że musiałeś mieć ten status amatora. Tak. I ja pamiętam, jak my musieliśmy przechodzić przez ten proces rekrutacji, proces weryfikacji dokumentów, ocen ze szkoły. Był taki moment, gdzie musiałeś przejść przez ten tak zwany clearinghouse NCAA, czyli musiałeś jakby udowodnić ten swój status amatora i było weryfikowane wszystko. Ja pamiętam, że grałem przez 2 sezony w drugiej lidze w Szczecinie, w AZS-ie Szczecin i do AZS-u Szczecin przyszło nawet pismo z tego NCAA, czy ja nie miałem żadnego kontraktu, czy jeszcze ja nie zarabiałem pieniędzy jako profesjonalny zawodnik i tak dalej, i tak dalej. No to wiesz, patrząc na to, jak w dzisiejszych czasach wygląda ten rynek, jak ty wspomniałeś o tych, wiesz, milionowych kontraktach zawodników, też trzeba pamiętać, że to są jakby ci topowi zawodnicy, ale mimo wszystko, no, jeżeli w tym momencie młody zawodnik w wieku powiedzmy 18 lat jest w stanie zarabiać, nie wiem, setki tysięcy dolarów za sezon, to tak jak się potem zmienia perspektywa jego ewentualnego przejścia na zawodowstwo, wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych, rozpoczęcia, podjęcia kariery w Europie czy na innym kontynencie, gdzieś ten cały rynek całkowicie został zachwiany. I tak jak wspomniałeś, mnie najbardziej zdziwiło to, że NCAA przez tyle lat broniło tego statusu amatora, a potem tak naprawdę całkowicie po prostu ściągnęła wszystkie regulacje i stwierdziła, dobra, idziemy, że tak powiem, no, z ekstremalny kapitalizm w stylu USA i Tak. że jest wolny rynek i nie każdy robi co chce. Wydaje mi się, że na start najlepszym rozwiązaniem wtedy byłby taki, no jak powiedziałeś, salary cap z podziałem na typy kontraktów i jakie kontrakty maksymalnie zawodnicy mogą mieć. I wtedy to by spowodowało, że może mniej byłoby troszeczkę tych takich właśnie zmian w trakcie sezonu, z sezonu na sezon, bo przykładowo, jeżeli masz 4 różne typy kontraktów i najwyższy to jest ten jakiś tam status super gwiazdy, no to możesz iść do, nie wiem, do średniej uczelni, czy tam mid-major szkoły, na ten właśnie poziom super gwiazdy i zarabiać dobre bardzo pieniądze, albo możesz podjąć decyzję, że okej, może pójdę do większej drużyny, która teoretycznie ma znacznie większe możliwości finansowe, no ale tam oni już mają wszystkie te kontrakty super gwiazdy, więc tam tylko mogę być na tym kontrakcie niższym. I wtedy Tak. już te decyzje są warunkowane nie tylko i wyłącznie tym, które uczelnie mają największe budżety, które uczelnie mi, wiesz, zagwarantują największe pieniądze, tylko gdzieś tam zaczyna już mieć jakieś, wydaje mi się, że ręce i nogi. Takie 3 pomysły, ja nie mówię, że to one takie powinny wyglądać, tylko takie 3 pomysły, nad którymi ja myślałem, no to jeden to jest salary cap, tylko musi to być
bardzo dobrze wyważone, bo są zespoły, które mają boosterów. Boosterzy to są ludzie, którzy dają pieniądze na uniwersytet i wspomagają uniwersytet. Może kończyli akurat dany uniwersytet albo mieszkają w tym mieście i naprawdę chcą pomóc. Tak tylko mówię, co to znaczy, żeby wszyscy wiedzieli i się razem z nami dobrze bawili. Oni na przykład Texas A&M albo Arkansas, to są takie zespoły, które mają boosterów, oni mają Walmart, to są miliarderzy, więc dla nich danie 5 czy 25 milionów na jeden sezon, no to jest mała różnica, więc według mnie taki wybalansowany salary cap, żeby to wszystkich się tyczyło, a nie tylko tych dużych albo tych małych. Drugi to jest, że możesz się przetransferować raz po swojej decyzji, albo możesz się przetransferować, jeżeli trener, który ciebie rekrutował, stracił posadę. Ja uważam, no tutaj to jest pole do manewru, no bo może być indywidualny, jak wniosek, wiadomo, jak życie się toczy. I trzeci, no to jednak gdyby to były kontrakty, na przykład jeżeli ktoś nie jest one and done, żeby to był kontrakt na przykład 2-letni, nie? Bo jeżeli z kimś pracujesz i ta osoba nie dostanie szansy w tym pierwszym roku, to no raczej ona nie zostanie na drugi rok, żeby tobie dalej zaufała. Ja też staram się trochę patrzeć na to jako zawodnik, bo wiadomo, też byliśmy w takich sytuacjach, jakieś, a wy teraz gracie, albo teraz jako trener, więc no jesteś tak między imadłem, no bo chcesz grać z tymi zawodnikami, chcesz im pomagać, ale tak naprawdę możesz nie mieć czasu, żeby tak naprawdę do tego doszło w niektórych przypadkach. To, co opowiadacie, co mówicie o obecnych regulacjach, wydaje mi się bardzo niesprawiedliwe w kontekście zawodników, którzy byli wcześniej, zwłaszcza was, ciebie Przemek, biorąc pod uwagę status, z jakim szedłeś do NCAA i twoją karierę w NCAA. Wydaje się, że spokojnie byłbyś jednym z najlepiej ówcześnie opłacanych zawodników w Stanach w momencie, kiedy grałeś w Gonzadze. Już nie mówiąc o samej kwestii finansowej, ale ogólnie o tym, otoczce tego, która zrobiła się teraz, a która była kiedyś wobec statusu amatora i tych restrykcji, które trzeba było przestrzegać w obawie o tym, żeby nie być zdyskwalifikowanym. Jeszcze tylko właśnie do tego, a propos tego statusu amatora, no to przecież pamiętasz, Tomek, że też jak podejmowaliśmy decyzję, czy ja, czy ty, gdzie będziemy grali w szkole średniej, no to też musieliśmy patrzeć tak naprawdę, żeby nie podpisać kontraktu profesjonalnego, który nie pozwolił nam grać w NCAA, więc tak naprawdę też bazowało to na naszej decyzji, gdzie możemy grać. Teraz przychodzą chłopacy z Realu Madryt. Wiele okazji, które mieliśmy przed sobą, wiązały się z tym, że kluby chciały albo w jakichś miejscach konkretnych podpisywać z nami 2, 3, 4-letnie umowy, gdzie my z naszej strony i z strony naszych rodziców, bo oni też zawsze musieli gdzieś tam czuwać nad tym, żebyśmy bronili tego statusu amatora, jeżeli chcemy myśleć o wyjeździe do Stanów. Gdzieś tam z naszej perspektywy zawsze była opcja, jedyne maksymalnie co może mieć to stypendium sportowe. To Tak, jest jedyna akceptowalna rzecz. I zawsze było tak, że gdy my wspominaliśmy temat stypendium, to kluby zawsze wiedziały, a nie, no bo to już jest taka jakby furtka wyjazdu. on ucieknie, tak, no. on nam ucieknie. Tak. Michał, może zgubiłem trochę wątek. Tak, powiedziałem o tym, że kiedy ty wyjeżdżałeś do Stanów przy twojej pozycji prospekta, który tak naprawdę byłeś wtedy top 3, jeżeli nie top 1 prospektem w Europie w naszym roczniku, wyjeżdżając obecnie, myślę, że byłbyś jednym z najlepiej opłacanych zawodników w NCAA i że twoja cała kariera w NCAA kręciłaby się wokół tego jednego z najbardziej zhypowanych zawodników. Tak już wprost mówiąc, to ile byś zarobił w trakcie kariery w NCAA, pewnie byłoby kwotą w ogóle nieporównywalnie większą do tego, co można zarobić przez całą karierę w Europie. No, teraz jako, że robię magisterkę, tak, jestem w business school i robię magisterkę z marketingu, więc bardzo dużo robiliśmy projektów a propos tego NIL, czyli tego, że możesz dostawać pieniądze za swój wizerunek. I robiliśmy właśnie wyliczenie, ile mniej więcej ja mógłbym zarobić przez te 5 lat, no to wyliczyliśmy, że mniej więcej 2,8 do 3,2 miliona gdzieś mniej więcej, więc no nie, za 5 lat, za 5 lat, tak mniej więcej, nie, no bo to też teraz te pieniądze, wiesz, tak naprawdę te pieniądze to one
cały czas z roku na rok idą do góry. Na początku były to dziesiątki tysięcy dolarów, gdzieś ci najlepsi dostawali setki tysięcy. Teraz po 3 czy 4 latach, no ten chłopak z BYU będzie zarabiał 7, no wiem, że niektórzy zarabiają po 4, po 3, no więc to są sumy dla nastolatków i dla zawodników, no którzy są amatorami jeszcze niby, no są to niewyobrażalne sumy. Jak na przykład wytłumaczysz takiemu młodemu zawodnikowi, że słuchaj, okej, może dla twojej przyszłości sportowej nie jest najlepszą decyzją iść tam, gdzie ci dają najwięcej pieniędzy. Jeżeli to są ludzie często też, no dobrze wiemy, Przemek, widzieliśmy te sytuacje, gdzie zawodnicy, którzy się pojawiają na tych drużynach akademickich, to są zawodnicy naprawdę z wielu różnych dróg życia po prostu. Ja pamiętam dla mnie takim przełomowym momentem, takim uświadamiającym mnie, gdzie jestem i jakby w jakiej rywalizacji się znajduję. Jeden z moich kolegów z drużyny jeszcze z czasów Liberty to był taki Amerykanin. No, był bardzo, że tak powiem, egoistyczny na boisku. Był śmieszny poza boiskiem, wszystko było okej, ale to po prostu zmieniał się w takiego całkowicie chamskiego egoistę na parkiecie. I strasznie mi to gdzieś tam gryzło, że jak można w ogóle tak grać w koszykówkę i tak dalej. I gdzieś tam po jakimś czasie, po kilku miesiącach, jak już się lepiej poznaliśmy, on się troszeczkę przede mną otworzył i mi powiedział, no wiesz, słuchaj, bo ja jestem w ogóle pierwszą osobą w mojej rodzinie, w historii mojej rodziny, która trafiła na studia. No i dla mnie, wiesz, że ja już jestem tutaj, no to jest Tak. jedna, jedyna droga, żebym ja mógł przejść na zawodowstwo, albo mógł, wiesz, żebym mógł zarabiać pieniądze, żebym właśnie skończył studia, że ja muszę zrobić wszystko, żeby się utrzymać na tym poziomie tej pierwszej dywizji NCAA, bo to jest jakby moja przepustka na resztę życia i gdzieś to strasznie mi to otworzyło oczy. No i teraz, jeżeli ty dorastasz w tym świecie rywalizacji w Stanach Zjednoczonych, wśród tych tysięcy dzieciaków, które chcą to samo miejsce, które ty masz, no i nagle, wiesz, trafiasz na uczelnię, zarabiasz dobre pieniądze, albo dostajesz tą możliwość zarabiania i nagle w wakacje przychodzi ci inna uczelnia, oferuje ci przykładowo, nie wiem, $500,000, no to w jaki sposób ty takiemu dzieciakowi powiesz, że no nie, słuchaj, nie bierz tego $500,000, zostań, nie wiem, u nas za 150,000. Ja się zgadzam z tobą w 100%, ja się zgadzam z tobą w 100%. No nie jest to uregulowane i tak naprawdę myślę, że trzeba zrozumieć obie strony, bo no to będziesz się złościł na zawodnika, a tak naprawdę jak byłeś młodszy, no to też byś się 2 razy zastanowił, jakby to wyglądało w twoim przypadku, nie? Tak samo u ciebie nawet ty wspomniałeś w tej kwocie, którą oszacowaliście, żebyś zarabiał, no ale co by było, kiedy po jednym z tych chyba, nie pamiętam czy to było w drugim roku, mieliście pierwszy taki swój run jako Gonzaga w March Madness, że zaszliście daleko, To chyba ten 3. rok, co w trzecim roku. No właśnie, nagle ci się trafiają oferty z ACC, z SEC, z Big Ten, tych wiesz, największych uczelni. No i teraz to też wcale nie jest powiedziane, że ty byś wtedy tak chętnie został na kolejny sezon tej Gonzagi. no my teraz straciliśmy chłopaka, który grał w Realu Madryt przez 3 czy 4 lata, teraz był u nas 2 lata, 3 lata był, 2 lata grał, 1 rok pauzował, bo miał kontuzję. No i chcieliśmy też go zostawić na następny rok. Myślał może, żeby zobaczyć NBA, ale UNC, czyli North Carolina przyszła, szukała dobrego stretch 5 albo stretch 4 i no zaproponowała mu takie pieniądze, gdzie my też rekrutowaliśmy dużo zawodników. No, 2 razy to przemyślał i po kilku dniach powiedział, no sorry, dziękuję wam bardzo, ale no idę do North Caroliny, nie? No działa to w 2 strony tak naprawdę, bo jeżeli jeszcze tylko jedną wam coś powiem, bo tak jak wiesz, Tomek, czy ty byłeś rekrutowany, czy ja byłem rekrutowany, wiesz, przyjeżdżali trenerzy się spotkać z tobą ze Stanów, przyjeżdżali do rodziców się spotkać, no tak naprawdę teraz możesz budować relacje z zawodnikiem od 2. klasy szkoły średniej i wiesz, możesz myśleć, że masz bardzo dobrą relację, ze wszystkimi się dogadujesz, jest super i jest powiedzmy top 3 czy top 5 szkół, które zostały i cię rekrutują i na samym końcu tydzień przed przyjdzie ten jeden zespół i powie, no słuchaj, no bardzo ciebie lubimy, ale no damy ci przez następne 2 lata dodatkowy 1 000 000 do podziału, czyli 500,000 na sezon, no to te całe 2 lata, co budowałeś tą relację i te wszystkie wyjazdy, no to tak naprawdę, no co możesz powiedzieć? No Krew jeżeli w piach. nie masz takich funduszy, no to no słuchaj, no bardzo też byśmy chcieli ciebie, żebyś przyszedł, no ale no dziękujemy, nie? Wybierz to, co będzie lepsze dla ciebie. No taka jest prawda. Wypaczony teraz został ten sport NCAA. Ciężko mi też nie rozumieć tych zawodników,
No i też na przykład wydaje mi się, że najgorsze, co można teraz mówić, to mówić, że zawodnicy zarabiają za dużo i tak dalej. Gdzie no, też powiedzmy sobie szczerze, kiedy trener w jakimś miejscu jest przez parę lat i osiąga sukcesy, jeżeli tylko pojawia się lepsza oferta z większej uczelni, to od razu wiesz. Oczywiście, dzięki za oczywiście. wszystko. Ja zawsze będę miał specjalne miejsce w sercu dla tej uczelni, ale jutro wiesz, private jetem lecisz na konferencję już na nowej uczelni. To jest bardzo ciekawe, co mówicie, bo trzeba wziąć pod uwagę, że studia w Stanach są płatne i ci Mhm. wszyscy pozostali studenci płacą olbrzymie kwoty za to, żeby mieć możliwość edukacji, a w tym momencie dla sportowców, koszykarzy, którzy zawsze mieli studia bezpłatne ze względu na stypendium i dodatkowo jeszcze dochodzą tak olbrzymie pieniądze, że ta dysproporcja pomiędzy zwykłymi studentami a tymi high-level athletes powiększa się do niebotycznych rozmiarów. U nas, żeby tak zobrazować, to jeżeli jesteś studentem spoza Arizony, to płacisz około 40 tysięcy dolarów za rok, za cały rok uczenia się. A jeżeli jesteś studentem z Arizony, bo tam to działa jakoś federalnie, to chyba płacisz 12 albo 14 tysięcy dolarów, nie? Bo tam masz jakieś granty i to wszystko, jakieś dofinansowania, więc no nie są to tanie rzeczy, no tak naprawdę no nie powiem tutaj czegoś nowego, no jeżeli rodzisz się w Stanach Zjednoczonych, no to jest bardzo duża część rodzin, które zaczynają odkładać już od pierwszego dnia pieniądze na jakiś fundusz czy na jakieś konto, żebyś miał pieniądze, żebyś nie musiał płacić całej tej kwoty na od razu jakieś na studia, może w jakiejś części ci pokryje ten koszt tych studiów, jak dorośniesz, nie? Przemo, bo zaczęliście rozmowę o procesie rekrutacji, o tym, jak wy byliście rekrutowani do Stanów i jak to wyglądało w waszym przypadku. I chciałem zajawić ten temat jedną historią, którą pamiętam, dotyczącą ciebie, Przemek. Kiedy w Girardowie, to chyba Tom Lloyd przyjechał do nas, nasze zgrupowanie i pamiętam taką sytuację, że kiedy byliśmy, to była chyba szkoła czy jakieś takie klasy, zostawiłeś kartkę w klasie, którą dostałeś od Toma Lloyda i to była kartka z planem, który Gonzaga ma na ciebie na cały okres twojego pobytu w Stanach. Pamiętam, że my wtedy, jako twoi koledzy z reprezentacji, zobaczyliśmy tą kartkę, przeczytaliśmy. A pamiętam, było napisane taki stopniowy rozwój, zakończony w ostatnim roku tym, że prowadzisz swoją uczelnię do Final Four, zdobywacie tytuł, ty jesteś MVP w NCAA, MVP finałowego turnieju i potem idziesz do NBA. Ten plan, który Gonzaga miała na ciebie, zrealizował się w dużej części i osiągnąłeś sukces zarówno indywidualny, jak i sukces z uczelnią, jak i to, że rosłeś przez te lata, więc to wszystko było po coś i spełniło się w dużej mierze. Pamiętam tą kartkę, no i tak naprawdę to była kartka, gdzie już zdecydowałem się, żeby przyjść do Gonzagi. Skończyliśmy Eurobasket w 2013 roku. Przyleciałem do Gonzagi chyba z 2,5 czy ze 3 tygodnie spóźniony na zajęcia. 18 lat, tak sobie po angielsku, to tak naprawdę ta kartka, na którą patrzyliśmy, no i to był taki plan, którego się trzymaliśmy. No to ja pamiętam, to było, że czy prawej ręki, to tam trochę rzutu, coś tam, wiadomo, pamiętam to wszystko i no myślę, że to też było taki bodziec i pokazanie od tego trenera, że naprawdę mu zależy i że dużo czasu spędził i że ta rekrutacja nie jest tylko taka, żeby mnie wziąć i zobaczyć, czy wypali, tylko że okej, my cię chcemy i damy z siebie wszystko i zobaczymy, czy to wypali, nie? Więc wydaje mi się, że to było no wiedziałem, że oni we mnie wierzą, a przez tyle lat mnie rekrutowali i też oglądałem, jak grają, czy używają wysokich zawodników, czy grają z podkoszowymi, czy używają w ogóle zawodników, których biorą z Europy, czy z innych części świata, więc uważam, że to jest bardzo ważne, jeżeli ktoś ciebie rekrutuje, to zobaczyć, w jakiej grają lidze, jak używają zawodników na twojej pozycji. No i ci trener tak naprawdę szczerze w ciebie wierzy, bo no myślę, że to na koniec dnia jest najważniejsze. Tak, gdzieś też wydaje mi się, że bardzo ważny jest ten, na wczesnym etapie ciężko to zauważyć, ale tak jak mówisz o tym budowaniu relacji, budowaniu takich więzi, wydaje mi się, że przykład relacji twojej z Tomem Lloydem, który cię rekrutował jako asystent do Gonzagi,
a teraz obecnie jest twoim szefem w Arizonie, czyli Mhm. głównym trenerem programu koszykówki, no to pokazuje, że gdzieś tam często jest sprzedawany jakiś ten American Dream, amerykański sen, jakby wyolbrzymianie wszystkiego, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Amerykanie wbrew pozoru tacy są, że jeżeli ty wskoczysz w tą głęboką wodę, to oni wskakują razem z tobą. Gdzieś ta relacja się zaczyna budować, zaczyna się hartować i też wydaje mi się, że ja, mimo że żaden z trenerów, który mnie prowadził w Stanach Zjednoczonych, nie jest już dalej na tej samej uczelni, no to ja do tej pory, mimo że ja w Stanach nie byłem tak naprawdę od czasów covidowych, przedcovidowych, czyli to już ponad 5 lat, no to dalej te relacje mam z trenerami, z osobami z tego świata, więc wydaje mi się, że jest to coś takiego, pewno w tym, będąc młodym dorosłym człowiekiem, mając 118 lat, trafiając tam, gdzieś te relacje potem zostają z tobą na całe życie. No, relacje uważam są bardzo ważne i tak tylko powiem teraz, jak jestem już z tej drugiej strony jako trener i byłem teraz w San Antonio w weekend na Final Four, bo była i klinika trenerów i kilka innych eventów i też miałem kilka rozmów, bo też tak naprawdę szukam, co będę robił po tym sezonie, gdzie spotykałem trenerów, których ja nawet tak naprawdę nie kojarzyłem, a podchodzą do mnie, cześć, słuchaj, tam pamiętam jak oglądaliśmy twój zespół z kadrą U19 na Łotwie, czy w Hamburgu w U17 i wysłałem ci tam maila kiedyś, rekrutowałem cię do Ohio State czy gdzieś i to wiesz, nawet nie mam takiej relacji, ale po 15 latach ludzie cię kojarzą i to też jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej zaczynasz rozmowę z tymi ludźmi, masz o co się złapać tak naprawdę. Uważam, że i rekrutacja, którą miałem przed college'em, moje granie w college'u i teraz te kilka lat, co jestem jako graduate assistant, no myślę o wiele bardziej dały mi możliwość gdzieś bycia tutaj na tym rynku amerykańskim i zaczepienia się gdzieś tutaj. Twoja marka, którą wyrobiłeś sobie na przestrzeni lat w Stanach, zresztą jak rozmawialiśmy w wakacje o Billu Waltonie i ogólnie twój charakter i dobra energia, która od ciebie bije, myślę, że jedno, że wiele ci ułatwia, ale bardzo dużo zyskujesz w tym, zwłaszcza w tym środowisku w Stanach Zjednoczonych, które właśnie takie jest. Tomek może potwierdzić, to trzeba się nauczyć mówić hey, how are you, Tak. how you doing, good to see you. No bo jak przyjeżdżasz z Polski, no to czasami możecie to zaskoczyć, jak co 30 sekund ciebie pytają, jak się masz. I co najlepsze, że często nieważne co się dzieje w twoim życiu, nieważne jaki naprawdę To i tak jest masz dobrze. dzień, wszyscy opowiadają, że God is great, Good, thank you, good. I'm blessed, wszystko jest super. Czy to jest sztuczne? Ogólnie rzecz biorąc, to pomaga w życiu, to nastawienie pozytywne, no bo my mamy tak też, no, jesteśmy wszyscy z Polski i też wiemy, dorastaliśmy w takim świecie, gdzie jednak, no, trochę było takiej szarości, takiej smętności. Często nawet my jako młodzi zawodnicy, gdzie mieliśmy między sobą jako zawodnicy świetne relacje, ale na przykład no, pojawiała się jakiś trener albo jakaś osoba właśnie już dorosła, no i to taka była przesiąknięta tym takim, no Polskością. tak właśnie, no, szarością. Ja uważam, że możesz zobaczyć, jeżeli ktoś do ciebie mówi, to jest, nie jest prawdziwe, ale uważam, że to większość ludzi, bo to taka jest kultura tutaj, po prostu tak ludzie dorastali i tak jest tutaj zakorzenione. Uważam też, że właśnie inaczej nastawiacie to też trochę do życia, no wiadomo, no tak jak sam się nastawisz, to tak będziesz chodził nastawiony, ja tak uważam. Możesz tam napisać z tyłu na tej białej desce, to co powiedziałem ładnie. Mamy kolejny Ale cytat wiesz, na no tablicy. ja uważam, że... Ale ja no, mam tutaj, to jest potęga teraźniejszości, a to potęga podświadomości jest taka książka tak, Erika Murphy'ego. Tak, no więc Więc to to też jest jest... ciekawe, że tylko mam anegdotę. A propos właśnie tego, ja wyciągnąłem ze Stanów też między innymi to, że tą kulturę takiego szanowania sztabu trenerskiego, tego odpowiadania osobom starszym z autorytetem, wiesz, yes sir, no sir, takim no, oznaka szacunku. I pamiętam, jak właśnie po pobycie w Stanach przez 5 lat trafiłem do Hiszpanii, mój pierwszy zawodowy kontrakt w Juventucie Badalona. No i moim pierwszym trenerem był Diego Ocampo, obecny trener Baxi Manresy. Mhm. On też wtedy, że tak powiem, no, stawiał swoje pierwsze kroki w ACB.
I widać było, że jest takim, no, powiedział, no, dość spiętym człowiekiem, takim bardzo mocno, wiesz, nastawiony na ciężką pracę, na wszystko. I gdzieś na treningu, nie wiem, ja coś tam zrobiłem, źle pobiegłem, czy coś takiego, no i on zaczął tam do mnie coś mówić. Ja mu odpowiedziałem, wiesz, z szacunku od razu, tak, yes sir, że, wiesz, że wszystko jest okej. I on nagle, wiesz, oczy na mnie patrzy, wkurzony, mówi, jaki ser, ja jestem Diego. Stary, no okej, nie wiesz, to... No to Bardzo ładnie. wszyscy indywidualnie, nie? No to jest Tak. też niesamowite. Tak samo tutaj też mówisz coach, ale też jest tak, nie ma takiego wyrażania się per pan tak naprawdę, więc zdarza się, że mówisz po prostu po imieniu do trenera. No ja też nie chodzę i nie mówię coach, jak ktoś mi mówi coach, no to spoko, ale zazwyczaj to mówię PK, bo Przemek to koledzy wszyscy, którzy mnie znają, to mówią Przemek. Tommy mówi do mnie Szemi albo Rem, ci co ze mną dłużej pracowali, a tak to jak się przedstawiam, to zazwyczaj PK, bo potem muszę 5 minut wstać i odpowiadać dlaczego PK, bo PK, bo Przemek, ale Przemek to nie jest moje prawdziwe, bo Przemysław jest, ale wy nie możecie wymówić, bo to się mówi PRZMYSLAW, ale dlatego Przemek, bo jest krócej i nawet no rodzice tak na mnie mówią. Wracając do Gonzagi, bo też stawiam taką tezę, że jeżeli poszedłbyś do NCAA kilka lat wcześniej, to wylądowałbyś w NBA, bo ten okres, kiedy ty kończyłeś studia, to był w 2017 roku, to był ten okres tranzycji NBA na początkach tych wielkich lat Stephena Curry'ego, kiedy poszło się bardziej, powiedzmy, mobilną koszykówkę, rzuty za 3, ale kilka lat wcześniej, kiedy w tych kadrach U20 ta koszykówka była trochę inna, było dużo więcej low postu i zdecydowanie ta era NBA była inna. Więc jakbyś mógł opowiedzieć nam, jak wyglądało twoja styczność z NBA po tym, jak skończyłeś studia, jak wyglądała twoja szansa na NBA i draft? No to jeżeli chodzi o NBA, to jak się skończy wtedy po sezonie w NCAA, no to myślę, że dużo rzeczy wpłynęło na to, że nie zagrałem. No oczywiście jakieś moje decyzje. Uważam też, no, że moja kontuzja mi nie pomogła, żebym został wydraftowany i żebym potem gdzieś tam dalej został. No i oczywiście zmiana stylu gry, gdzie wszyscy rzucali za 3 w NBA i myśleli, że z wysokimi nie można zdobyć mistrzostwa. No teraz trochę się to zmienia. Uważam, że i Jokic, i Janis, który gra trochę bliżej Costa, no zmieniają ten stereotyp. No i jest trochę więcej też wysokich, no, przez których można grać, czy Sengun, czy Zubacz, czy Sabonis, czy Nino. Uważam, że no to są zawodnicy, którzy i będą grać dobrze pod koszem, mogą troszeczkę rozciągnąć, ale może nie do końca na tą trójkę niektórzy, ale też jeżeli gdzieś tam na trójce będą, no to mogą szybko przerzucić piłkę z jednej strony na drugą, zainicjować atak. A przypomnijmy jeszcze, tylko dodam, że ty, Przemek, może no, nie będzie to fajne, jak ty będziesz to mówił, ale my możemy na pewno ten wspomnieć. Jedno z twoich atutów, który my przez lata też mogliśmy doświadczyć, to było to, że ty uwielbiałeś podawać z podwojem. I tak jak ty byłeś no, wielkim podkoszowym, robiłeś straszną przewagę w pomalowanym. Jak już były te sytuacje z podwojeniami, to dla ciebie jedną z takich ulubionych rzeczy było właśnie, czy podanie za głową, czy takie właśnie typowe zagranie, które my teraz widzimy, przykładowo u Jokicia. Okej, to u Jokicia to już są na jeszcze, Tak. no już jest czas na absurdalnym poziomie, ale ty miałeś też to w sobie, szczególnie no wiesz, no, miałeś tą magiczną lewą rękę, którą mogłeś zrobić nią wszystko i to było na pewno coś, to teraz patrząc, wydaje mi się, że ludzie znowu by dużą wagę tego No przykładali. ja na pewno lubiłem podawać i jeżeli ktoś trafił trójkę, czy wsadził piłkę z góry po moim podaniu, no to bardziej nawet się cieszyłem, jeżeli sam bym to skończył. No Tommy, ty ze mną grałeś w Katarzynce Toruń, jak mieliśmy po 18 lat, no to całe życie podwojane, no to też jakoś musiałem się tego nauczyć, nie? Jak grałem w Gonzadze, to robiliśmy scout przed meczami, to przez 5 lat na każdym skaucie byłem podwajany. Na każdym skaucie. No to jakby też musiałem się tego nauczyć i jak z tym grać. Też jedno to było podawanie gdzieś tam do ścinających, ale chyba w moim ostatnim roku, jak dobrze pamiętam z Synergii, to
miałem 2,62 punktów na posiadanie z moich asyst, więc tak naprawdę więcej razy trafiliśmy trójkę niż trafiliśmy za 2 z tych kick-outów, więc no lubiłem i no uważam, że to była duża część mojej gry tak naprawdę, gdzie mogłem kogoś znaleźć. Jeżeli chodzi o, wracając do pytania Michała, no to skończyłem sezon, skończyłem Final Four Phoenix, miałem tydzień, 2 odpoczynku i potem podpisałem kontrakt z agencją Wasserman i przeprowadziłem się do Los Angeles i tam siedziałem 3 miesiące i przygotowywałem się do draftu. Przed draftem około miesiąc już agencja pracuje i rozmawia z drużynami i patrzy potencjalnie, kto możecie wydraftować. No raczej w moim przypadku było to, kto może wziąć cię na Summer League i kto cię chciałby zobaczyć i kto może ci zaufać tak naprawdę. Miałem 8 czy 9 zespołów. Wyleciałem z Los Angeles, z zachodniego wybrzeża do Washington DC i tak naprawdę byłem 3 tygodnie w trasie i poleciałem z DC do Charlotte, z Charlotte do Orlando, z Orlando do Atlanty, z Atlanty do Denver, z Denver do Sacramento i z Sacramento gdzieś tam dalej jeszcze. Dallas jeszcze byłem. Więc no tak naprawdę robisz jeden trening, dzień przerwy, 2 dni przerwy, albo od razu gdzieś lecisz na następny trening. Więc tak to wygląda, jak się przygotowujesz do draftu. Kiedy już jest sam draft, no to wiadomo, jak tam jesteś wyżej, no to możesz mieć jakiś telefon, czy przeciek, czy ktoś może wiedzieć, że zostajesz wydraftowany, a jeżeli nie, no to tak naprawdę czekasz, żeby usłyszeć swoje imię. Ja nie zostałem wydraftowany i dosłownie, no, tak jak się skończył draft, no to może godzinę po drafcie, z 1,5 godziny po drafcie dostałem telefon, że dostałem zaproszenie do Charlotte na Summer League i tak naprawdę co, no miałem tam chyba 3 dni i leciałem już do Charlotte. Grałem w Charlotte, grałem w Summer League w Orlando w drużynie z Charlotte. Tommy, ty chyba grałeś w Utah, chyba było to Summer Ja byłem w Philadelphia. No, ale w drużynie w Philadelphia, ale w Utah było to Summer League, nie? Tak, ja byłem w Utah. Tak, no, więc ja zrobiłem z nimi minicamp w Charlotte 5-dniowy. No kurczę, posypało się chyba z 4 zawodników, pokręciło kostki, więc i tak było mało do grania. Mówię, no dobra, no to chociaż teraz w tym Summer League może coś sobie pogram. No i okazało się, że przez pierwsze 2 mecze grali zawodnicy, którzy byli na kontraktach, albo na tych two-wayach, albo na kontraktach, albo zostali wydraftowani, no co rozumiem tak naprawdę, no ale byłem w Orlando, to był początek lipca, od stycznia grałem z 2 więzadłami zerwanymi w moim prawym kciuku, bo to już w kontradze mi się stało, ale nie robiłem zabiegu, bo wiedziałem, że 3 miesiące będę miał przerwy, więc w ogóle mi się to nie układało. Więc no dzwonię do agenta i mówię, no słuchaj, nie wiem, no wolę już chyba pojechać do tego LA, żeby zrobić zabieg na ten kciuk, bo był też trener Taylor na Summer League, żeby rozmawialiśmy, jak wygląda tam przygotowanie do Eurobasketu 2017. Mówi, słuchaj, no zobaczymy jeszcze następny mecz, no to jak coś, to podejmiemy decyzję. No i mieliśmy chyba tam mecz, bo to Summer League to masz mecze całe dnie od 8 tam do 16 na sali. Mieliśmy mecz o 8 rano i znowu zagrałem może ze 2 czy ze 3 minuty. Wróciłem do hotelu, zasnąłem po lunchu, budzę się ze 100 nieodebranych połączeń, ze 150 tekstów, nie? I mówię, kurde, co się stało? I odzwaniam, słuchaj, był trade, Orlando musiało dzisiaj rozwiązać kontrakt, bo inaczej bym miał zawodnik gwarantowany kontrakt, więc potrzebują wysokiego, więc na ostatnie 2 mecze będziesz grał w Orlando. No to ja tak jak trade, jak w NBA, tylko że jak w Summer League, że rzeczy z jednego Tak, hotelu. To historyczny pierwszy trade. Tak, pierwszy trade. Ja rzeczy z hotelu jednego z Orlando, Uberem do drugiego hotelu w Orlando i dostałem całą Magic zamiast Charlotte, no i następne 2 ostatnie mecze grałem w Magic, nie? To też było spoko, bo no wiedziałem, że będę grał. Zrobiliśmy rzutówkę w godzinę
nauczyłem się wszystkich zagrywek. W godzinę się nauczyłem, tego samego dnia graliśmy mecz. I pamiętam, że właśnie to trener do mnie podszedł. Żadnej zagrywki przez te 2 mecze nie zapomniałeś. To naprawdę szacun, nie? Bo chłopacy tutaj biegają i zrobiliśmy z nimi minicamp i oni nie mogą ogarnąć, więc jak już, jak już potem jak już potem te 2 mecze zagrałem z Orlando, no to chyba po 25 minut nie grałem na mecz. Pierwszy, nie wiem, miałem chyba 14-8 czy 14-9, w drugim miałem chyba 22-9 czy 21-8, coś takiego, więc no, spoko, bo uważam, że to też pomogło pokazać się trochę na ten rynek europejski, bo jednak bardzo dużo GM-ów, którzy przyjeżdżają na te 2 Summer League, które były i tak naprawdę też dużo to im pokazuje na żywo, jak oglądają tych zawodników. Jak po tym Summer League wyglądała twoja decyzja co do przyszłości? Bo domyślam się, że nie mając pewności co do NBA, musiałeś podjąć decyzję o powrocie do Europy, ale jak wyglądał twój proces myślowy wtedy? W sensie, jaki był No, twój plan? Jak skończyło się Summer League, to z Orlando prosto poleciałem do Los Angeles. Miałem zabieg na kciuk. To tak tylko powiem pokrótce, bo nie zdecydowałem się na zabieg w sezonie. Właśnie rozmawiałem z Gonzagą, mówię, że no słuchajcie, no gramy bardzo dobrze, jest to mój ostatni sezon, no nie będę robił teraz operacji, ale najprawdopodobniej po sezonie będę miał Eurobasket i Summer League i będę potrzebował operacji, ale jak już będę robił operację, no to u najlepszego chirurga, więc miałem mieć 3 miesiące przerwy i wracać do gry po 3 miesiącach. Miałem mieć tą operację w ciągu sezonu, a znaleźliśmy takiego lekarza w Los Angeles, który robił ten sam zabieg. Miał Chris Paul 3 tygodnie wcześniej. No to zamiast 3 miesięcy to 6 tygodni. Po 6 tygodniach i jednym będzie łapałem piłkę. Pamiętajcie, że mogłem wrócić wtedy, jeszcze kilka meczów zagrałem przed tym przygotowaniem do Eurobasketu. Jak wyglądało to po Summer League, no to skończyłem Summer League, zrobiłem tą operację i wtedy jak już rozmawiałem z agentem, rozmawiałem tutaj z klubami, no to było zainteresowanie takie, że mógłbym przyjechać na 10-dniowy ten sam camp przed sezonem i tam spróbować swoich sił. No ale no jest to 9 dni tak naprawdę. No i tutaj jeżeli chodzi o mój tok myślowy, no to ten camp zaczyna się koniec chyba września mi się wydaje, albo początek października. No i ja miałem kilka ofert z ACB, gdzie sezon już przygotowawczy zaczynał się połowa sierpnia. Wolałem po tym 5 latach na uniwersytecie podjąłem taką decyzję, że lepiej jak podpiszę od razu kontrakt, będę wiedział, gdzie się kierować po Eurobaskecie, gdzie się przygotowywać. Podpisałem wtedy 2-letni kontrakt, tam właśnie z opcją buyoutu. No niestety trener się zmienił. Tomek grał dla tego następnego trenera w Andorze. Iwana Navarro, tak. Obecnego trenera. Tak, dokładnie. Wolałem trochę podjąć tą decyzję taką zachowawczą, bo całe życie się pchałem, wiosła na bok i na głęboką wodę. Wtedy podjąłem taką decyzję, no, że podpiszę od razu kontrakt. Może wtedy myślałem, że może po tym sezonie wrócę i zagram sam. Wtedy spróbuję drugi raz, no ale skończył się sezon i też no wiadomo, nie wyszło tak jak ja tego oczekiwałem. Miałem wtedy też się problem z Achillesem, więc no, zamiast myśleć o samym chciałem jak tutaj się przygotować, żeby być zdrowy na następny sezon tak naprawdę. Gdzieś wydaje mi się, że ten proces podejmowania tej decyzji po tym twoim etapie w NCAA, przypomnijmy, do tej pory posiadasz rekord? Nie wydaje mi się, bo teraz już 6 lat grali ludzie. Wydaje mi się, że wyprzedzi mi w tym roku co grałem po 5 jeden lat, zawodnik tak. z Houston mnie wyprzedził. No ale to W momencie zakończenia twojej kariery akademickiej mówimy tak. W ostatnim sezonie Final Four, no mecz o mistrzostwo pamiętny. Kończysz sezon z nagrodą Karima Abdullah-Jabbara dla najlepszego centra w NCAA.
Dodatkowo w tamtym momencie posiadasz rekord największej ilości wygranych spotkań w karierze NCAA. Jedziesz na Summer League. Mimo perypetii końców kończysz naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wydaje mi się, że też dzięki temu sam sobie udowadniasz, że jesteś w stanie na tle tych innych zawodników pokazać wartość, dać coś, czego może inni zawodnicy nie są w stanie dać. I tutaj jestem ciekaw troszeczkę, wspomniałeś o tej decyzji, ale czy słuchałeś na przykład rad kogokolwiek innego przy podejmowaniu tej decyzji, no bo osiągnąłeś tak naprawdę to, co sobie zamierzałeś. Tak? Mówiliśmy o tej kartce z Gonzagi przy rekrutacji, że co oni dla ciebie planowali, co oni widzieli. Gdzieś wydaje mi się, że ta kartka w pewien sposób była jakąś tam przepowiednią, która się przynajmniej częściowo spełniła, ale jednak, mówię, to podjęcie decyzji, żeby wrócić jednak do Europy i tutaj budować swoją karierę, nie było, wydaje mi się, takie bardzo oczywiste. No i te pytanie, czy były to rozmowy z agentem, czy może słuchałeś też, nie wiem, weteranów, innych zawodników, których już znałeś na tamtym etapie. Przypomnij to jeszcze okres, gdzie, nie wiem, byli zawodnicy tacy jak Maciek Lampę, jak Marcin Gortat, którzy już byli zawodnikami z przeszłością w NBA. Jak to wyglądało? No, wiecie, chłopaki, jak to wygląda. Zawsze jest dużo ludzi dookoła, którzy mają wszystkie rady i wszystkie rozwiązania na wszystkie problemy. Więc ja zawsze tak jak szedłem przez życie, no to słuchałem się rodziców, zawsze się pytałem rodziców, co sądzą. Zawsze jakby patrzyłem to, co oni myślą. Rozmawiałem też ze znajomymi, rozmawiałem z agentem. Wiadomo, czy to gdzieś na kadrze siedzieliśmy, to też się rozmawiało między sobą, ale uważam, że każdy może ci powiedzieć to, co uważa, że jest dla ciebie najlepsze, ale na koniec, to ty podejmujesz tą decyzję i ty będziesz się znajdował w tym miejscu i ty będziesz codziennie chodził na treningi i ty będziesz codziennie dawał z siebie wszystko, więc na koniec to musi być twoja decyzja i ty musisz to czuć i jakby być tego, może nie w 100% pewny, bo nigdy nie jesteś w 100% pewny, ale mieć to przekonanie, że to jest dla ciebie dobra decyzja, więc uważam, że zawsze jest bardzo dużo ludzi, którzy myślę, że w większości chcą dla ciebie jak najlepiej, ale to musi być twoja decyzja i to musisz, tak naprawdę ty musisz się z tym sam zmierzyć, nie? Pamiętasz, ty podejmowałeś decyzję, gdzie będziesz grał na uniwersytecie, Michał podejmował decyzję, gdzie będzie dalej kierował swoją karierą w Europie. Ja też i pamiętasz, wiesz, zawsze siedzimy i podejmujesz tą decyzję i kurczę, przez całe życie chciałem mieć te problemy, nie? Zawsze chciałem mieć ten problem, Tak. ale kiedy potem przychodzi ten problem i to jest bardzo trudna decyzja, I nie? nie wiesz, co zrobić. Tak, I to jest ten właśnie kluczowy moment w rozwoju, wydaje mi się, zawodnika, to przejście z tego właśnie juniora do seniora, wyjście w ten świat dorosłej koszykówki, bo żaden z nas nie chce podjąć złej decyzji. tak. I całe życie o tym marzysz, żebyś miał ten jeden problem, żebyś mógł go rozwiązać i żebyś podjął tą decyzję. A jak przychodzi to, do czego jest ten moment prawdy, to nie jest to taka decyzja, gdzie w 100% czujesz się z nią komfortowo, bo jest bardzo dużo niewiadomych. Nigdy nie masz 100% informacji. Jest tyle niewiadomych i też nie wiesz, czego się spodziewać w tym nowym miejscu. Nie wiesz, jacy będą ludzie, nie wiesz, jak cię przyjmą. Jest 50 różnych rzeczy. To jest piękna ilustracja tego, że niezależnie na jakim poziomie jesteś, to są kolejne wyzwania i ty czujesz się w pewien sposób tak jak tam niżej, gdzie zaczynałeś. Dokładnie. I tak naprawdę to uczucie wewnętrzne się nie zmienia, nie? Bo stoisz przed tymi samymi rozterkami, tą Tylko samą poziom jest niepewnością. inny. Poziom jest Tak, inny. Zgadza się. A ktoś inny w tym samym momencie myśli, że chciałby być w tym miejscu, gdzie ty jesteś, ale jednocześnie ty już przyszedłeś tą drogę, a dalej czujesz tą nutkę niepewności i Tak. też emocji. Dokładnie. Więc ja uważam, Tomi, że słuchać rad, ale podejmować swoje własne decyzje, bo to jest twoje życie i ty będziesz na siebie pracował. Też każdy z nas ponosi potem konsekwencje tych decyzji indywidualnie. Dokładnie. Nie możesz być potem na kogoś zły, że podjąłeś tą decyzję, bo podejmiesz decyzję, bo ktoś ci to powiedział i to potem będziesz obarczał kogoś innego decyzją, którą ty podjąłeś, no to wtedy... Tak, trzeba brać odpowiedzialność za swoje życie i za swoje decyzje, koniec końców. Więc porady, wszystko okej, ale podejmować swoje decyzje, takie jest moje zdanie. Jeszcze ja mam tylko jedno pytanie, wracając jeszcze do tej kariery twojej w NCAA.
przewinęło się w Gonzadze w tym samym okresie, kiedy było naprawdę sporo znanych zawodników, o których my wszyscy znamy, słyszymy i którzy też chwilowo lub długoterminowo trafili do NBA. Mówimy tutaj przykładowo Kelly Olynyk, Kyle Wiltshire, Domas Sabonis, Kevin Pangos, Rui Hachimura. Czy to są zawodnicy, z którymi ty miałeś w tamtym okresie świetny kontakt? No znamy się, przynajmniej więc wiemy jak było, no ale po prostu powiedz troszeczkę widzom, jak to wyglądało, jak wyglądały te relacje. Czy ci zawodnicy już wtedy dla ciebie wyglądali jak zawsze tacy przyszłościowi gracze NBA? I ostatnie pytanie, czy dalej utrzymujesz z tymi ludźmi relacje? Jeżeli chodzi na przykład ogólnie o całościowo zawodników, no to uważam, że bardzo co roku budowaliśmy bardzo fajną paczkę zawodników i rozumieliśmy się poza parkietem, spędzaliśmy dużo czasu, więc no do teraz mam z bardzo dużą większością kontakt, czy mam jakieś zaproszenia na wesele już. Chłopacy, wy wiecie, ile tych wesel było. Ja już po całym świecie latam na te wesela, żeby tutaj, żeby ze wszystkimi się spotkać, więc mam z nimi kontakt. Jeżeli chodzi o tych zawodników, no to wymieniłeś, to jeszcze na przykład był Zach Collins, był Killian Tilly, kto tam jeszcze był w tym roku? No Domas był. Jeżeli chodzi, jak byli na uniwersytecie, no to uważam, że większość chłopaków, którzy są w NBA, no to widziałeś, że będą, wiadomo, nie byli dojrzali, nie byli oszlifowani, ale mieli te koszykarskie instynkty, ciężko pracowali, grali twardo, nie obrażali się. Jak komuś coś powiedziałeś, to ktoś się nie obrażał, czy coś, wiesz, to jest takie... Myślę, że uczysz się z tego z wiekiem, a im szybciej się tego nauczysz, tym bardziej ci to pomoże w długim czasie. Więc ja też na przykład, jak Domas był, bo Domas był 2 lata na uniwersytecie, dużo z nim trenowałem, czy wieczorami 1 na 1, no to też mam z nim doskonały kontakt. Byłem u niego na weselu na Lazurowym Wybrzeży 3 lata temu, gdzie też byłem świadkiem, nie świadkiem, drużbą na jego weselu. Drużbą. Więc no mam z nimi kontakt. Na przykład Tommy ma też z nimi kontakt, więc jak nie ma jeszcze sezonu NBA, to na przykład Rui przylatuje tutaj do Arizony na 2-3 dni, się spotkać z nami, potrenować i odpocząć jeszcze przed sezonem. Był ostatnio Kevin Pangos, więc no jest kontakt z chłopakami cały czas, ale sami wiecie, jak każdy ma swój sezon, to też jest ciężko zgrać, żeby wszyscy byli w tym samym mieście, akurat w tym samym momencie, więc mamy kontakt. No też dużo chłopaków, którzy teraz grają i kończą tą karierę, będą kończyć, też się czasami mnie zapytają, jak to wygląda i jaka jest możliwość, żeby zrobić ten krok po zakończeniu kariery, nie? To jest chyba niesamowite, że tak wspomniałeś o tym budowaniu relacji, że nawet tak jak wspomniałeś, przykład Ruiego Hachimury, mimo że grał na Gonzadze, to jednak jego więź personalna z tym trenerem, bo podejrzewam, że Tommy go rekrutował, no to jest no wręcz jeszcze silniejsza niż to przywiązanie do uczelni, na której grał. Nie mówię, że on nie ma kontaktu z Gonzagą, na pewno też mi wspomina ten czas, ale tak jak wspomniałeś, jeżeli ma okres wolny, no to przylatuje do Arizony, a nie do No Gonzagy. Tommy tak naprawdę zrekrutował 95% zagranicznych zawodników, którzy byli w Gonzadze przez tam 20 lat, czy tam 21, jak on był. No więc te więzi są naprawdę duże i czy to jest Rui, czy to Rony Turia, też Roni pojawia się na mecz w Arizonie w styczniu i Roni przyjeżdża na 2 mecze na przykład. Więc no to są takie no Roni to jest gość, którego Tommy rekrutował w 99, nie wiem, w 2001, no to są takie lata, więc no to naprawdę no, cały czas mają kontakt, więc uważam, że ogólnie w życiu, ogólnie w koszykówce, ale też przede wszystkim w NCAA, gdzie ci ludzie i ta rotacja tych zawodników jest tak duża, no będzie tylko pracować na twoje dalsze osiągnięcia i na jakieś relacje. A jeżeli chodzi też o Ruiego, no to Rui jak przyleciał
do Gonzagi, to pierwszy rok bardzo mało grał. No, widać było, że był monsterem, będzie grał na wysokim poziomie, ale nie mówił za dobrze po angielsku, tak sobie Pamiętam te historie, jak mi opowiadałeś, że przyleciał, no i wiesz, no wygląda, po prostu wygląda jak Amerykanin, a pracuje po angielsku, nie boję po tych... jego ojciec jest z Afryki, jego mama jest bodajże z Azji, więc przyleciał, no miał warunki na zawodnika z NBA, ale w ogóle nie mówi prawie po angielsku. Jedyne co umawiał po angielsku to piosenki Drake'a tak naprawdę. Więc na początku to uczyliśmy się też angielskiego tak naprawdę. No ja się nie śmieję, bo no wiem jak jest, pomagałem i jemu, i Damasowi pomagałem, i tym wszystkim chłopakom, którzy przychodzili gdzieś z Europy, zawsze starałem się pomagać i pokazać, jak to wyglądają te pierwsze miesiące. Więc no Rui, jak kiedyś chyba mnie sfaulował, czy mnie uderzył piłką przez przypadek i się tak odwróciłem, mówię, co jest? Tak się na niego popatrzyłem, to bał się mnie zapytać przez 2 tygodnie, czy już mu odpuściłem, a potem ja mówię, Ruli, ja tylko tak popatrzyłem, ja nie byłem w ogóle na ciebie zła, mówi, okej, dobrze, dzięki. No a teraz gra z LeBronem w Lakersach, więc no Ruli to też jest taki przypadek, gdzie 3 lata na uniwersytecie tak naprawdę pomogły mu, żeby się przygotował do NBA, żeby wjechał tam na buta, nie? Okej, wspomniałeś już o tym momencie podpisania kontraktu w Andorze. Też mimo wszystko to jest ogromny przeskok z tej gry uniwersyteckiej do wyjścia od razu do Ligi Hiszpańskiej, do Ligi ACB. Była to też, wydaje mi się, taka piękna klamra dla nas, bo w tym samym sezonie cała nasza trójka trafiła do ACB. Michał grał w Saragosie, ty byłeś w Andorze, ja byłem w Badalonie. Do tego jeszcze dochodzi Mateusz Ponitka, który grał w Iberostarze Teneryfa. Jeszcze był Adam Waczyński w Maladze. Także no to było takie, ale dla mnie to była taka fajna klamra, że tam nasza czwórka z rocznika 93, gdzie my zawsze się popchaliśmy do przodu, zawsze rywalizowaliśmy, chcieliśmy coś osiągnąć. Koniec końców trafiła do bądź najlepszej ligi w Europie, czyli do Ligi Hiszpańskiej. Jak wspominasz tam ten sezon? Bo też pamiętamy, to był sezon, gdzie pojawiały się te problemy już z urazami. Jednocześnie też pamiętam, że dogrywałeś sezon już nie w Andorze, tylko w drużynie z Fuenlabrady. Gdzieś tam no, miałeś też te swoje perypetie, mimo że to był tu twój pierwszy sezon, no to już nie miałeś łatwego wyjścia w ten zawodowy sport. Kontuzje, które miałem w Andorze, to tak naprawdę to skręciłem kostkę, ale to tak bardzo poważnie, że z 2 miesiące nie grałem, bo nie mogłem, prawie no, złamałem nogę, ale nie miałem operacji, tylko tam rehabilitacyjnie do tego wracałem. No początek sezonu był ciężki, bo graliśmy w Eurocupie i graliśmy w ACB i zaczęliśmy sezon 0-6 w obu razem w rozgrywkach, więc no początek był ciężki. Potem nawet mi się dobrze grało. Chyba mecz przed Bożym Narodzeniem właśnie skoczyłem do bloku i spadłem na nogę zawodnikowi z Darussafaki. No i wtedy wracałem do gry 8 czy 9 tygodni bodajże po tym skręceniu kostki. Wiecie jak to bywa w ACB czy ogólnie w europejskich ligach. No ja nie grałem, to ściągnęli na moje miejsce 2 wysokich zawodników. Wracałem do gry, no i to uważam, że to też taki trochę był błąd powiedzmy mojej młodości, czy błąd taki mój podjęty, bo za wszelką cenę chciałem grać, zamiast spokojnie dograć sezon, gdzieś tam wrócić do zdrowia, zostać może wtedy na następny sezon, to chciałem grać i rozmawiałem z agentem i była możliwość, żebym poszedł do Fuenlabrady, no to mówię oczywiście będzie super. Pierwsze 3 mecze bodajże byliśmy 2-1 bijański, 3-0 i naprawdę okej się grało. No i potem zaczęliśmy przegrywać i trener właśnie do mnie podchodzi i mówi, słuchaj, no będę grał z zawodnikami, którym ufam, którzy tutaj byli i znają mój system, no to no co miałem powiedzieć, obrazić się, no to mówię, że okej. No to tak jak zaczęliśmy grać, to byliśmy na 5. czy 6. miejscu w playoffach, skończyliśmy, od tego momentu zaczęliśmy serię 0-9 albo 0-10 i 2 mecze przed playoffami wypadliśmy z playoffów, no i nie graliśmy w playoffach z Fuenlabradą. Sezon, tą końcówkę, no średnia była, mało grałem, nie grałem równo.
skończyłem sezon, miałem opcję wykupu albo zostania w Andorze i właśnie wtedy trener Penaroya, nie wiem czy został zwolniony, czy za porozumieniem stron. No i przyszedł trener Navarro, który już nie widział miejsca w swoim składzie dla mnie. No i wtedy były wakacje. Miałem opcję właśnie, żeby pójść jeszcze do trenera Penaroi, tam kilku klubów ACB, albo wrócić do Polski. No i podjąłem decyzję, że no to już wrócę, odbuduję się już tak zdrowotnie, no to już chyba taki ostatni czas, żeby tak wyszło, żeby to zdrowie jednak działało. No i jak już byłem w Polsce, podpisałem kontrakt w Toruniu. No i tak pokrótce, no to cały sezon był taki, że albo byłem zdrowy kilka tygodni, albo nie byłem zdrowy. Albo mi się odzywało kolano, już potem pod koniec sezonu wiedziałem, że będę musiał mieć zabieg na kolano, na chrząstkę w kolanie, żeby ją odbudować. Grał tak z tym, dokuczał mi Achilles, zaczęliśmy playoffy i w drugim meczu playoffów naderwałem Achillesa i skończył się sezon. Na całe nieszczęście te dwie kontuzje były w różnych nogach, więc jeszcze nawet się nie skończyły playoffy. To już byłem w Warszawie po operacji Achillesa. Siedziałem w Warszawie no, 9 miesięcy siedziałem. 3 miesiące robiłem rehabilitację Achillesa. Jak mogłem stanąć na nogę na tą jedną, to od razu robiłem zabieg na rekonstrukcję chrząstki w drugim kolanie i następną rehabilitację i robiłem 2 rehabilitacje równocześnie, czyli rehabilitowałem kolano i przy okazji zaczynałem biegać z Achillesem na bieżni antygrawitacyjnej. No i co? Staram się to tak streścić, żebyście też mieć takie wątki mniej więcej. No i jak już byłem gotowy, to był gdzieś środek sezonu, chyba przed kadrą, zacząłem szukać drużyny, żeby podpisać kontrakt. Byłem po rozmowach, już nie będę mówić z jaką drużyną, no i zaczął się COVID. I tak jak się zaczął COVID, to no co, wiecie sami jak było, wszyscy wiedzą, ciężko było nawet znaleźć salkę, żeby zrobić ćwiczenia albo sobie porzucać. Wszystko stanęło tak naprawdę. No i ta niewielka niewiadoma, co będzie w ogóle dalej, czy kiedy Co wrócimy. będzie, kiedy będzie następny sezon, tak, dokładnie. I do tego, jak chciałeś, żeby ktoś ci otworzył salkę, to od razu mógł dostać jakieś zawiadomienie do sądu. Tak naprawdę wszyscy uważali, robiłem następne kilka miesięcy rehabilitację w domu, rowerek w domu, to wszystko. No i co, tak jak się następny sezon zaczynał, przygotowywałem się, no miałem tam jeszcze jakieś małe perturbacje, ale to nie było nic takiego, żebym musiał się operować czy tam naprawiać. Złapałem kontakt z Zastalem, z trenerem Tabakiem. Pojechałem do Zielonej Góry, robiliśmy właśnie takie małe tam kilka tygodni przygotowania. Oni już byli po tym sezonie, po tym takim wstępnym przygotowywawczym. Ja tam właśnie dołączyłem po kilku tygodniach. Zrobiłem testy medyczne. Przy okazji jak trenowałem, to drugie kolano mi trochę spuchło. Nie dopuścił mnie lekarz z Zielonej Góry. Powiedział, że muszę mieć zabieg na drugie kolano, więc już no co, zapakowałem się tak naprawdę po kilku tygodniach. Wróciłem do Torunia, zrobiłem test na COVID. Wyszedł mi COVID, nie mogłem mieć zabiegu przez następne 1,5 miesiąca chyba, więc sami wiecie, jak wszystko wtedy działało, te kwarantanny i to wszystko, więc dopiero po chyba 1,5 miesiąca pojechałem do Warszawy, zrobiłem zabieg na rekonstrukcję drugiego kolana i następne 10 miesięcy siedziałem w Poznaniu, gdzie robiłem rehabilitację. No wszystko, w basenie, nie w basenie, bieżnie, ćwiczenia, rehabilitację, no wszystko tak naprawdę. Zbliżamy się do końcówki, gdzie podpisałem wtedy tą końcówkę sezonu w Toruniu. No czułem się nawet dobrze, no ale miałem tyle przerwy, że jak już szedłem na te
poważne obciążenia, to naciągnąłem lekko dwójkę, wtedy zaczęły się play-offy. Trener już, wiadomo, miał swoją rotację, już bardzo, bardzo mało grałem w tych play-offach. Tak naprawdę nie mogłem być zły na trenera. W te wakacje już tak naprawdę zastanawiałem się, co dalej próbować grać. Tak naprawdę przez 2,5 roku, 3 lata to tak naprawdę tylko rehabilitacja, próbowanie wrócenia i rehabilitacja i znowu zabieg, więc rozmawiałem już z trenerem właśnie Lloydem a propos możliwości dołączenia tutaj do staffu. On był bardzo pozytywnie nastawiony i powiedział, że jeżeli tylko taką decyzję podejmę, on chciał, żebym grał jeszcze, żebym próbował, ale powiedział, że to jest tylko i wyłącznie moja decyzja, więc jak tylko podejmę taką decyzję, no to jest gotowy, żeby mnie tutaj przyjąć. Więc tak naprawdę to jest te kilka lat streszczonych po tym, jak skończyłem Gonzagę. Chciałem zadać pytanie co do aspektów psychologicznych całej tej podróży, bo od momentu, kiedy wróciłeś do Europy i kiedy potem spotykały cię kolejne kontuzje, jak sobie radziłeś z tym, żeby dalej walczyć o to, żeby wrócić na boisko, bo to jest bardzo długi okres, bardzo wiele urazów, które wymagają dużej rehabilitacji, a jednak ciągle na przestrzeni tego wyobrażam sobie, że miałeś motywację do tego, żeby wrócić na boisko i udowodnić wszystkim, że jesteś w stanie grać na swoim poziomie. Psychologicznie to uważam, że tam moja kontuzja, którą miałem w Gonzadze, Panie, przepraszam, to bardzo, bardzo ważny temat, którego minęliśmy. chwilę, no to taka była moja pierwsza poważna kontuzja w życiu. Taka, że, no poskładało mnie tak, że nie chodziłem ogólnie, nie? Więc uważam, że to mi dużo rozjaśniło do tego, jak do tego podchodzić, żeby nie załamywać się, żeby wiedzieć, na kim polegać. Ale no uważam też, no, że jesteśmy sportowcami. Myślę, że większość z nas ma to we krwi. No, całe życie tak naprawdę walczymy, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i walczymy o swoje marzenia, więc no w żadnym momencie się nie poddawałem. W każdym momencie byłem optymistą, ale w pewnym momencie też trzeba realistycznie patrzeć na niektóre rzeczy, więc uważam, że ta kontuzja mnie trochę przygotowała, ale też miałem ludzi dookoła siebie, też wiedziałem na co stać. No jeżeli chodzi też o tą kwestię psychologiczną, no to wiadomo, każdy z nas ustawia sobie w głowie, jaką chcemy mieć karierę i do czego chcemy dążyć. I uważam, że no, jednym takim aspektem, gdzie ludzie na ciebie patrzą i oceniają, to jest inna rzecz, ale uważam, że taka jedna z gorszych rzeczy, z którą trzeba sobie poradzić, to twoje jakieś wyobrażenia na temat swojej kariery i na temat tego, jak ty wszystko to sobie zobrazowałeś i myślę, że to, żeby z tym się pogodzić, to jest taka jedna z najważniejszych rzeczy z samym sobą tak naprawdę. Jedną z najtrudniejszych, bo myślę, że to jest na pewnym poziomie każdy z nas się zmaga z tym, z swoimi wyobrażeniami i wewnętrzną presją, którą na siebie narzucamy, która w pewnym momencie może nas przytłoczyć i zjeść, bo myślę, że każdy, kto jest ambitny, musi się z tym na pewnym etapie życia, niezależnie czy to sportowego, czy normalnego, zmierzyć. Jedno z moich ulubionych powiedzeń to jest człowiek tworzy swoje plany, a Bóg się z nich śmieje, bo to jest tak, że każdy z nas właśnie tak mówisz, ma swoje wyobrażenie, ma swoją ambicję, chce jakby gdzieś to wszystko przelać w rzeczywistość, a no po prostu każdy z nas idzie przez swoją drogę życiową, te perypetie różne się zdarzają. W twoim przypadku zapomnieliśmy o tym wspomnieć, dobrze o tym przypomniałeś, ten uraz pleców, który tak naprawdę na pierwszym etapie całkowicie cię wyłączył, nie mówię już nawet z koszykówki, tylko z życia. Była bardzo poważna kontuzja pleców. Pamiętam filmiki, jakie wrzucałeś ze swojej rehabilitacji, gdzie na nowo tak naprawdę musiałeś się uczyć chodzić. Potem jakby, no już nie mówiąc o tym powrocie do gry, a ty wróciłeś do gry. W ostatnim sezonie jeszcze zaprowadziłeś swoją drużynę do meczu mistrzostwa NCAA. No ale właśnie gdzieś tam potem, tak jak mówisz, te perypetie, czyli w Achilles, jedno kolano, drugie kolano, operacja kciuka. Gdzieś tak, no, przychodzi taki moment, gdzie człowiek zaczyna
no zamiast myśleć o tym i o swojej grze, o rozwijaniu się, o jakby no rozbudowywaniu tej swojej jakbyś tam wachlarzu zagrań i na parkiecie, myśli po prostu o tym, co ja mogę zrobić, żeby przetrwać kolejny dzień na treningu, żeby jakby no w jakiś ten sposób organizm przygotować do tych obciążeń i gdzieś to no, tak jak mówisz, przychodzi taki moment, gdzie mimo, że może nawet i głowa by chciała, no to widać, że no już ciało powoli ci daje znać, że to już jest ten moment, gdzie niestety, ale trzeba szukać czegoś innego. No i tak jak nawet opowiadasz teraz, że jesteś w stanie dalej zagrać z chłopakami 1 na 1, jesteś w stanie się przepychać pod koszem, no ale nie oznacza to, że byłbyś w stanie teraz no, zagrać 10-miesięczny sezon z pełnymi obciążeniami. Jak już rozmawiamy o tym, to może tak nakreślę pokrótce o tej kontuzji też, bo to ja uważam, że te kontuzje, które potem miałem w Europie, to też jest następstwo tej kontuzji pleców, które miałem na Gonzadze. No może nie stuprocentowo, ale wam chłopaki to opowiadałem, może tutaj po prostu trochę przybliżę, żeby był obraz tego trochę. No spadłem na plecy, tak naprawdę nakryłem się na jednym z treningów i wszystko było ok. Następnego dnia mieliśmy mecz, jak już następnego dnia wstałem, to miałem zablokowane plecy i w sumie przez 30 dni nie wiadomo było, co mi jest i tylko się pogarszało. Miałem i zastrzyki w plecy, i chiropraktyka, i akupunkturę, i ćwiczenia, i wszystko, co tylko mogłem, a i tak mi się wszystko pogarszało, więc w końcu po miesiącu zrobili mi testy i wyszło, że mam zakażenie w organizmie, ale nie wiedzieli, jakie było to zakażenie, dopóki tak naprawdę nie wezmą próbki z operacji i dopiero wtedy będą wiedzieć, jakimi antybiotykami mogą mnie leczyć. Operację miałem 31 grudnia, więc tak jak miałem tą operację, w sumie to z 8 godzin na stole, miałem zakażenie w piszczelu i w dysku L5-S1, więc tak naprawdę mam zrobioną fuzję. Nie mam wyciągnięty dysk i mam 2 kręgi złączone razem i mam też wyciętą 1/3 mięśnia w piszczelu i dopiero potem spędziłem 3 tygodnie w szpitalu. No, nie mogłem się podnosić, uczyłem się wstawać, uczyłem się chodzić, uczyłem się chodzić po schodach. Miałem port tutaj w głównej żyłę przez 3 miesiące po zabiegu, gdzie miałem takie urządzenie, kroplówkę przez 24/7, która co 4 godziny mi podawała antybiotyk, żeby się pozbyć tego zakażenia z mojego organizmu. No i tak, żeby to nie brzmiało tak smutno na tą końcówkę, no to pytam się właśnie lekarza, kiedy będę mógł wrócić do gry, jak wygląda rekonwalescencja, no i on mówi, że no słuchaj, jesteś pierwszą osobą tak wysoką i pierwszą osobą tak młodą, na którą robiłem ten zabieg, więc no nie jestem ci w stanie powiedzieć tak naprawdę, bo nie mamy z tym doświadczenia. A to, czy będziesz mógł grać zawodowo w kosza, no to tak naprawdę wszystko się wyjaśni w następnych miesiącach, więc powiedział mi, żebym dał sobie 1,5 roku na wrócenie do gry, na przejście tej rehabilitacji. No i w sumie tak jak wyszedłem ze szpitala po 3 tygodniach pod koniec stycznia, to po 6 miesiącach biegałem, a po 7 miesiącach skakałem. Wróciłem w wakacje do treningów indywidualnie. W sezonie przygotowawczym wróciłem do treningów z drużyną. Byłem gotowy na pierwszy mecz, żeby wrócić do gry. No ale uważam, że to tylko tak na koniec, to uważam, że to była tak poważna ingerencja w moje ciało w tak młodym wieku, że te kilka lat jeszcze mogłem przegrać sobie i teraz tak z perspektywy czasu przegrałem i gdzieś tam pograłem i było ok, ale już obciążenia z sezonu na sezon, 9-10 miesięcy plus play-offy, plus kadra, no to jednak dawały już we znaki, nie? A miałeś kiedykolwiek taki czas, żeby właśnie usiąść i podsumować tą swoją drogę koszykarską, tą karierę, czy bardziej jesteś wyznawcą zasady, że okej, było, minęło, życie cały czas, że tak powiem, idzie dalej, nie mam czasu tutaj, wiesz, żeby jakoś... Może nie jestem wyznawcą tego, że było, minęło, ale
Nie usiadłem jeszcze i nie podsumowywałem. Trochę z wami teraz usiadłem i pogadałem tak naprawdę. Wiadomo, ze znajomymi czy coś zawsze można porozmawiać, ale sam jakoś nie siadałem i nie wypisywałem. To osiągnąłem, tego nie osiągnąłem, tu było super, tu nie było super. No jednak te doświadczenia zbieramy przez cały ten okres tego, jak gramy, jak spędzamy ze sobą czas. Myślę, że jeszcze usiądę i to zrobię. Taka była ta tranzycja z grania do trenowania, że podjąłem decyzję, a następnego dnia już patrzyłem, gdzie ogarniać wizę, żeby mógł wylecieć. Więc tak naprawdę ta tranzycja była bardzo szybka. Raczej nie myślę o tym, co było. Teraz mam jakieś nowe wyzwania i staram się na tym skupiać, aczkolwiek no, te wszystkie nasze wspólne przeżycia, doświadczenia, wszystkie spędzone wakacje, wyjazdy, czy teraz jak się spotykamy na wesela, gdzieś na jakieś wakacje, no to wiadomo, że cały czas gdzieś mam w sercu, nie? Tak, w sumie właśnie też tak pytam z perspektywy, bo zarówno ja, jak i Michał będziemy mieli to przed sobą. Będzie ten moment, kiedy my będziemy musieli stanąć przed tym wyborem końca kariery. I w sumie to jest ciekawe, co powiedziałeś, że przez to, że od razu miałeś, tak powiem, no, zajętą głowę tym nowym wyzwaniem, nową rzeczą, pozwoliłeś to może na taką płynniejszą tranzycję. Ja często się słyszę o tym, że zawodnik po zakończeniu kariery no, wpada w ogromny dołek psychiczny. Nagle, wiesz, no, życie, struktura twojego życia całkowicie się zmienia. Przez tyle lat żyjesz w tej takiej jakiejś organizacji, strukturze, masz zaplanowane dni, treningi i tak dalej. I nagle tego nie ma i musisz się na nowo odnaleźć w tej rzeczywistości. Więc tu wydaje mi się, że może rzeczywiście takim małym antidotum dla ciebie było to, że pojawiła się ta furtka wyjazdu i mogłeś od razu z niej skorzystać, no i od razu miałeś przed sobą kolejne wyzwanie. Zgadzam się, że miałem następne wyzwanie. No, tak naprawdę no, jakoś trzeba się zajmować na co dzień i uważam, że no, dużo mi to dało i uważam, że ta rola tego graduate assistant, że mogłem z nimi grać i mogłem ich trenować, też mi dała taką możliwość, że jakim ja mogę być trenerem, jak ja mogę się tutaj odnaleźć, jak ja mogę im pomóc, znaleźć tutaj jakieś swoje miejsce, a niekoniecznie gdzieś być wkładany i już od razu dopasowywać się do innych. Nie? Uważam, że to też mi dużo dało. Ten pierwszy rok był taki naprawdę dużo uczenia się, mało gdzieś tam poprawiania, wszystko zapisywanie. No jest to zupełnie inna para kaloszy, jak naprawdę myślimy jako zawodnicy i co się składa na całość i na sukces drużyny. Na podstawie tych ostatnich 2 lat, co chciałbyś dalej robić? Czy to jest droga, którą chciałbyś podążać? Czy masz sprecyzowane plany, do których chciałbyś dążyć w przyszłości? No, chciałbym zostać w koszykówce na pewno. Na ten moment chciałbym iść w player development. Czy to będzie NBA, G League, NCAA, High Major, Mid Major. Na ten moment uważam, że chciałbym kilka lat spędzić, budować relacje z zawodnikami, pomóc kilku zawodnikom gdzieś pójść dalej, czy po zakończeniu kariery w koledżu, czy do Europy, czy do NBA, czy mieć jakiegoś, pomagać młodemu zawodnikowi gdzieś dostać się dalej do lepszego uniwersytetu, więc chciałbym zostać w Stanach, chciałbym zostać w koszykówce i chciałbym zostać w player development. Na ten moment nie jestem zatrudniony, będę szukał pracy po zakończeniu sezonów wszystkich. Byłem, tak jak mówię, w San Antonio na Final Four, też spotkać się z kilkoma osobami, więc zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Uważam, że dużo mi dały te 2,5 roku tutaj w Arizonie. Myślę, że ten player development na ten moment, gdzie możesz łączyć tą rolę też z wycinaniem filmu i ze scoutingiem trochę, uważam, że to by była taka rola. A też wydaje mi się, że ta otwiera ci wiele różnych ścieżek w karierze, bo player development to jest duża analiza, czytanie gry, szukanie, że tak powiem, no, tej ścieżki rozwoju dla zawodników.
No i z tego potem może być zarówno kariera trenerska, tak, masz tradycję w rodzinie, twój tata jest trenerem koszykówki, jednocześnie wydaje mi się, że też jest to droga tego scoutingu, poznawania zawodników, budowania tej ścieżki, to jest droga agenta koszykarskiego, a jednocześnie już na tym takim poziomie najwyższym, zarówno w Europie, jak i na świecie, to jest ta pozycja nawet dyrektora sportowego GM-a, czyli dopasowywanie tych klocków razem, składanie tych puzli, żeby stworzyć drużynę na najbliższy. Zgadzam się z tobą, Tomi. No, dla mnie to taki plan jest na następne kilka lat, ale uważam też, że kończenie studiów w kierunku zarządzania w sporcie i biznesowym, nie chciałbym właśnie zamykać tej furtki, jeżeli chodzi o ten front office. Więc no, chciałbym jeszcze, jeżeli mogę tego wtrącić, relacje, plany i to wszystko, ale rola trenera to jest też bardzo dużo psychologii i rozmawiania z zawodnikami i no cały czas, codziennie rozmowa z nim, żeby być lepszym, żeby starać się im uświadomić, na co pracują i jak ciężko trzeba pracować, żeby do tego dojść. Kiedyś słyszałem takie porównanie, że jako trener musisz być fontanną, a nie studnią, czyli na O zasadzie tak. nie możesz być tym, co zbiera wszystko od ludzi, tylko musisz być tym, który od ciebie wszystko wychodzi i ty to rozdajesz wszystkim innym, więc to na pewno tak jest. Dla nas, dla zawodników ta perspektywa wydaje się często śmieszna, jeżeli chodzi o te relacje na co dzień, czy na przykład moje przeświadczenie, że ja jako zawodnik powinienem grać więcej, oddawać więcej rzutów, czemu trener tego nie widzi, czemu trener ze mną nie rozmawia. No i teraz wyobraź sobie, że jako trener masz takich 15 zawodników w drużynie, no a trener ma na głowie wygrywanie meczów, presję, ma nad sobą ludzi, którzy też jakby no, są jego szefami, odpowiadają za jego pracę i tam stabilność tej pracy, presję kibiców, jakąś tą presję wyniku, to wszystko się składa w taką jedną całość, która na pewno psychologicznie też nie jest łatwa. Plus, więc musisz rekrutować co roku. Nie możesz tak tylko podpisywać, tylko musisz budować tą relację przez kilka lat, żeby w ogóle jakiegoś zawodnika z high schoolu przyciągnąć, nie? Więc no, naprawdę dużo rzeczy się na to składa. Od nas nawet niektórzy asystenci trenerów, jak jest środek sezonu i mieliśmy w tym roku 2 takie tygodnie, że mieliśmy 1 dzień więcej między meczami, no to nasi asystenci normalnie latają do Europy w czasie sezonu, żeby rekrutować na 2-3 dni, żeby rozmawiać z zawodnikami, z ich rodzinami, więc naprawdę dużo rzeczy się na to składa. A nie kusicie wyjazd, powrót do Europy? Czy powrót do No, Polski? na razie na ten moment, jeżeli mam taką możliwość, żeby rozwijać się tutaj koszykarsko, uważam, że to jest dla mnie najlepsza ścieżka, więc chciałbym tutaj się rozwijać, jeżeli będzie taka możliwość oczywiście. Mamy taki format z naszymi gośćmi, że przygotowujemy pytania prawda, fałsz, na które odpowiadasz prawda lub fałsz i ewentualnie możesz rozwinąć swoją wypowiedź, jeżeli masz na to ochotę. Pierwsze pytanie. Gdybym mógł cofnąć czas, znów wybrałbym grę w siarce Tarnobrzeg i późniejszy wyjazd i grę w NCAA. I może rozwinę to, bo w sumie przyszło mi od razu do głowy, czy zastanawiałeś się nad alternatywną ścieżką, bo wiem, że miałeś propozycję gry w Europie, rozwoju w Europie, alternatywnie do wyjazdu w NCAA. Co by było, gdyby? Myślę, że prawda, chociaż takie no, 2 pytania w jednym, no ale powiem, że prawda. Tak, no teraz to mógłbym grać w Europie gdzieś przez 2 albo 3 lata, jak byłem w szkole średniej i pójść dalej do NCAA. No niestety wtedy były takie regulacje, że miałem 15 czy 16 lat, no to pojechałem do Hiszpanii na tydzień i miałem testy w Barcelonie, w Juventucie, w Estudiantesie, w Cajasol Sevilla. No i miałem propozycję kontraktu, ale tam były takie astronomiczne buyouty i były te kontrakty tak poskładane, że nie mógłbym grać ani w NCAA i potem, nikt by mnie na pewno nie puścił, a do tego no, ten buyout był taki kosmiczny, że nawet sam siebie po tych latach nie mógłbym wykupić z tych pieniędzy, których zarobiłem. Tak naprawdę to są tego typu kontrakty, to w sumie dość popularne w Hiszpanii, że
W zasadzie jedyny exit to jest tylko możliwość pójścia do NBA i albo wiesz, zakontraktowanie przez Real Madryt czy Barcelonę, które są w stanie No. wyłożyć te pieniądze. Dokładnie, więc no teraz to się trochę zmieniło, więc inaczej to wygląda, ale no prawda. Teraz w sumie ty o tym dużo powiedziałeś. Przez to się zmieniła ta perspektywa wjazdu do Stanów, te możliwości zarobkowe w Stanach, to wbrew pozorom Hiszpania ma teraz ogromny problem i o tym głośno mówią dyrektorzy sportowi, kluby młodzieżowe, że przez to, że Hiszpania słynie z tego szkolenia talentów, w tym momencie no, ten talent zaczyna gdzieś wyparowywać i tak jak dawniej bardzo rzadkością było to, że hiszpańscy zawodnicy trafiali do NCAA, bardziej to były przypadki zawodników, no w sumie nie widzą dla nich zbyt wielu perspektyw gry w ACB w przyszłości, więc to są zawodnicy, gdzie gdzieś tam może zostali nawet ich można być skreśleni, jest przy nich duży znak zapytania w Hiszpanii. Oni idą i próbują wiesz, swoich sił w NCAA i potem gdzieś tam szukają sobie tej ścieżki dalszego rozwoju. Teraz jest tak, że wiesz, im te talenty najlepsze od razu. Pierwsze co myślą to o wyjeździe do Stanów. Nawet była sytuacja bardzo głośna, taki zawodnik Adai No Majer to graliśmy przeciwko niemu w tym sezonie. z UCLA. Właśnie, no wiesz, no, poszedł na ogromny kontrakt do tego UCLA i to wyglądało tak, że mimo, że on miał wykupne z tej Saragosy, które też było właśnie, tak jak wspominasz, tej astronomicznej kwocie, no to jemu się bardziej opłacało zapłacić ten buyout i pojechać do tych Stanów i być tam w tych Stanach, no bo koniec końców zarobił porównywalne pieniądze w sumie, no wiesz, z kontraktem euroligowym. No my teraz mieliśmy Hiszpana rozgrywającego, no nie grał za dużo, teraz myślę, że będzie szedł do niego uniwerku, ale był głównym rozgrywającym tam kadry U18 czy U20 w swoim roczniku. No to są naprawdę dobrzy zawodnicy na skalę europejską. Kolejne pytanie, prawda, fałsz? Czy to prawda, że pomagałeś w transferze Angela Nuneza do Śląska Wrocław? Przypomnijmy tylko, Angel Nunes to był twój kolega z Gonzagi na pierwszym roku? No, może nie w pierwszym, ale tam w drugim, chyba 2 lata byliśmy razem. No w drugim i trzecim chyba byliśmy razem. Nie pomagałem, aczkolwiek byłem zapytany kilkukrotnie przez kilka osób, co sądzę o zawodnikiem i jak może pomóc zespołowi. A to jest ciekawe, jak twój network, który masz, pomaga ci w to, że jesteś znany zarówno w Europie, jak i w Stanach? Jak często ty pomagasz komuś i jak często to pomaga tobie, kiedy próbujesz researchować jakichś zawodników? No, jeżeli chodzi o research, no to ja bardziej researchuję tych zawodników, którzy grają w kadrach młodzieżowych, już raczej jak ktoś gra, no, albo jest młody i gra bardzo dobrze w ligach krajowych. Jeżeli są zawodnicy, z którymi grałem kiedyś, no to staram się jakoś złączyć z ludźmi, których znam w Europie. Czy to są ludzie, którzy pracują w klubach, dyrektorzy sportowi, czy agenci, czy skauci, więc tak naprawdę staram się gdzieś tutaj pomóc swoimi kontaktami, no, z ludźmi, których spotkałem na swojej drodze koszykarskiej. No a jeżeli chodzi o zawodników, no bo też tak się zdarza, że ktoś młodszy gdzieś się pyta o NCAA, więc to tutaj raczej staram się służyć radą i to, co ja myślę, i jeżeli ktoś się pyta o dany zespół, albo danego trenera, albo o daną konferencję, albo no, różne teraz rzeczy, o czym rozmawialiśmy, o zarabianiu, więc jakby tutaj staram się jakby służyć taką swoją radą z doświadczenia, z którego grałem w NCAA tak naprawdę. Wspomniałem teraz anegdotę ciekawą. A propos tego, Przemek, jak dla ciebie łatwe jest takie właśnie budowanie tych relacji i kontaktów. Pamiętam ten sezon właśnie, byłeś w Hiszpanii i przechodziłeś z Andory do Fuenlabrady. I miałeś przed sobą bodajże to był wasz pierwszy mecz u siebie w Fuenlabradzie. I taka była sytuacja, że chyba wygraliście w sobotę wieczorem, a ja miałem mecz w niedzielę o 12:30. No i my wtedy tam na bieżąco ze sobą rozmawialiśmy, tam wiesz, ja to chyba pamiętam, że przed meczem życzyłem, nie, po meczu, bo wygraliście, pogratulowałem wam zwycięstwa i poszedłem spać, bo następny dzień miałem rano mecz. I rano się budzę i patrzę i mam snapa od ciebie na Snapchacie. Ja mam tego snapa, wiesz, jest tam nie, 9 rano, że tam 8:45, patrzę, a tam ty trenerem w klubie świętujecie razem zwycięstwo z Fuenlabrady. I dla mnie po prostu to była taka, wiesz, no mi głowa eksplodowała, mówię, ten człowiek jest tam, wiesz, tydzień
wygrał mecz i z trenerem świętuje zwycięstwo. Może nie w klubie, to było w takim tam, gdzieś można było No, usiąść, okej, ale tak. byliśmy właśnie gdzieś się raz spotkaliśmy, więc no, dużą jakąś tam ilością tych trenerów mam kontakt, czy to gorszy, czy to lepszy, ale gdzieś tam no staram się utrzymywać kontakt, a teraz będąc po drugiej stronie tutaj też rozumiem niektóre problemy, które miałem jak grałem. No wiadomo, jak teraz jesteśmy starsi, no to też nabieramy takiego ogarnięcia życiowego. Perspektywę. Bo to jest ciekawe, bo to ostatnie pytanie dotyczy właśnie, czy jako członek sztabu trenerskiego kompletnie zmieniła się twoja perspektywa meczu w ogóle drużyny, niż gdy byłeś zawodnikiem? No, prawda, bo na bardzo dużo rzeczy zwracamy uwagę w meczu. Może też powiem, co ja robię w ciągu meczu. Ja siedzę jako pierwsza osoba za ławką i mam laptopa na kolanach. Jestem podłączony do transmisji z telewizji i na żywo wycinam te akcje, które zrobiliśmy jakieś dobrze czy źle. W przerwie meczu, czy to jesteśmy w domu, czy na wyjeździe, mamy zawsze projektor i w przerwie meczu pokazujemy im normalnie 7-8 akcji. Tu powinniśmy być na przykład hard show, a nie byliśmy i do tego straciliśmy punkty. Albo tu powinniśmy zeswitchować, a nie zeswitchowaliśmy, więc to teraz przez ten ostatni sezon taka była moja rola w zespole. Tu dużo też technologii musiałem ogarnąć, bo jak coś nie działało no akurat i tak się nie zdarzyło, ale jak było tak, że przed meczem coś nie działało i nagle zaczynało działać, no to kurczę, troszeczkę nie było komfortowo. Więc uważam, że prawda, bo dużo rzeczy, uważam, że większość zawodników patrzy jednopłaszczyznowo na mecz, bardzo często przez swój pryzmat i jak on może pomóc zespołowi, a na przykład dużo zawodników nie patrzy, jak ja mogę pomóc zespołowi, czy na przykład mogę Michałowi postawić dobrą zasłonę, żeby otworzyć mu postagera, otwartą pozycję za 3, albo nie wiem, jakiś z końcowej zagrać jakąś zagrywkę, bo zazwyczaj patrzysz, dobra, tutaj postawię taką zasłonę, ale potem końcówka akcji jest na mnie, to mu postawię taką, żeby on nie mógł dostać, to ja dostanę na low posta, nie? Uważam, że zmieniła się moja perspektywa i czy to rotacje w ciągu meczu, czy zmiana defensywy, czy zmiana tak jak będziemy atakować, czy zmiana obrony pick and rolla, czy line-upy, czy to wszystko składa się w całość, a wydaje mi się, że bardzo dużo zawodników płaci jednopłaszczyznowo przez to. No też wydaje mi się, że to jest naprawdę niesamowite, bo wydaje mi się, że taka analiza wideo w przerwie meczu w Europie, przynajmniej ja do tej pory w życiu się nie spotkałem z tego typu sytuacją, więc to jest na pewno coś wyjątkowego. Też pokazuje, jakie możliwości w ogóle tam macie na tym poziomie, jeżeli chodzi właśnie o technologię, o budżet, żeby posiadać w ogóle takie tego typu rozwiązania. A my rozmawialiśmy sobie w jednym z ostatnich odcinków na temat analizowania swojej gry, analizowania spotkań. I to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo nasza perspektywa jako zawodników też się na przestrzeni lat zmieniła. Dawniej ocena meczu bazowała na tych statystykach po prostu. Czy rzuciłem tyle punktów, co chciałem, czy grałem na dobrej skuteczności, a jest tyle małych rzeczy, które robimy w międzyczasie, które mogą wpłynąć na tą końcową ocenę. Że są mecze, gdzie tych punktów naprawdę nie ma dużo, albo nawet skuteczność nie jest dobra, a i tak możesz, tak powiem, sam spojrzeć sobie w lustro i spojrzeć na siebie w lustro i powiedzieć, że zagrałeś dobry mecz, bo grałeś dla drużyny, postawiłeś dobre zasłony, to czego ciebie oczekuje trener dałeś, wiesz, może nawet dać jakiś dodatkowy effort, rzuciłeś się po piłkę, zrobiłeś jakiś przechwyt, także to są te takie małe rzeczy, które potem rzeczywiście wpływają na tą końcową ocenę i wydaje mi się, że też możesz potwierdzić, dla trenera też są rzeczami ważnymi. Tak, no te wszystkie detale, czasami główny trener nie zauważy niektórych rzeczy na żywo i w ciągu gry, bo jest skupiony na innej rzeczy, ale potem jak oglądasz 1 czy 2 razy ten sam mecz, no to dużo rzeczy wychodzi w praniu i potem następnego dnia po prostu trzeba usiąść i to przeanalizować, nie? Więc dużo robimy analizy, po każdym meczu każdy ma indywidualną analizę, więc
tu jest, każdy jakby trener ma swoich zawodników i wie, nad czym, jaką mają rolę w zespole. A propos jeszcze tego, co powiedziałeś, to mnie tutaj jeszcze nie było, bo to było rok przede mną, jak Tom i Rem i cała reszta była w pierwszym sezonie. To był taki zawodnik Dalen Terry, który gra teraz w Chicago Bulls i był zawodnikiem u nas w Arizonie i został wybrany w drafcie, nie wiem, 13, 16 czy 18 numerem, no ale gdzieś tam był blisko lottery, a nie chcę skłamać, miał może 9 punktów na mecz, z 5 zbiórek, z 2,5 asysty i grał po prostu dobrą koszykówkę drużynową, robił wszystko, detale wszystko robił, bronił zawodników, najlepszych zawodników z przeciwnej drużyny. Zawsze jak dostawał podanie, to zawsze to dodatkowe podanie dawał do następnego shootera z dobrego rzutu na bardzo dobry, więc to jest taki przykład zawodnika, który nie zdobywał dużo punktów, a zarabia teraz miliony. Bo to chyba to jest to, bądź gwiazdą w swojej roli. Dokładnie. Ilu masz zawodników w NBA, którzy będą rzucać po 25 punktów na mecz? Ktoś musi im zabrać piłkę, ktoś musi obronić z drugiej strony Irvinga albo LeBrona, żeby nie rzucili 40, nie? Więc jakby to jest, myślę, że każdy chce być gwiazdą w NBA, ale żeby długo grać w NBA, musisz odnaleźć swoją rolę i to myślę, że tacy zawodnicy, którzy grali po 10-15 lat, większość z nich w takich rolach się odnajdywała. Kiedyś miałem, jak właśnie ja kończyłem karierę uniwersytecką, miałem tam spotkania z różnymi agentami i jeden z amerykańskich agentów mi właśnie o tym wspominał. Ilu zawodników twoim zdaniem w NBA ma przyzwolenie na zrobienie więcej niż 2 kozłów z rzędu? I to jest, wiesz, że to są ci właśnie franchise players, ci te gwiazdy najwyższego formatu, czyli ci zawodnicy, którzy mogą zagrać sobie w izolacji, mogą sobie, wiesz, robić wiele rzeczy. A 95% czy tam, nie wiem, no 98% tej ligi to są zadaniowcy, którzy po prostu idealnie odnajdują swoje roli, robią wszystkie rzeczy poprawnie. Są ci tak zwani correct Tak. players, czyli właśnie grają tą poprawną koszykówkę, wiedzą dokładnie jakie mają zadanie. Te detale, no uważam, że różnica między NCAA a NBA, no to oprócz atletyczności i umiejętności, no to uważam, że to jest przywiązanie do detali. A jeszcze na koniec, a propos LeBrona i NBA, chciałem zapytać, jak wygląda proces rekrutacji syna LeBrona Jamesa, który będzie grał w Arizonie w przyszłym sezonie? Tak, no rekrutowaliśmy go tak jak każdego innego zawodnika. No ja uważam, że jeszcze jest dużo pracy przed nim, ale no uważam, że może być dobrym zawodnikiem. No jest to na pewno projekt. Zawsze zapraszamy zawodników na mecze, kiedy gramy, na takie oficjalne wizyty i na nieoficjalne, więc akurat teraz w tym sezonie przyleciał na mecz razem z żoną LeBrona, ze swoją mamą Savanną. LeBrona niestety nie było. Byli na meczu, byliśmy na kolacji, więc no uważam, że jest to normalny chłopak. Z tego, jak kilka razy z nim miałem okazję się zetknąć, no to bardzo dobre zrobiłem wrażenie, więc nie wiem, czy będzie rok, czy dłużej, ale uważam, że dla niego iść do takiej drużyny i żeby móc konkurować przeciwko najlepszym, a dla uniwersytetu i żeby móc go pozyskać i PR-owo i wszystko dookoła, uważam, że to jest sytuacja win-win. Ciężko też przejść obok zawodnika, który może nie jest w tym momencie najlepszy, ale ma w sobie geny prawdopodobnie najlepszego zawodnika w historii NBA. Przypominam, mówimy o Bryce'ie Jamesie, czyli najmłodszym synie LeBrona. I podobna sytuacja wydaje mi się też była troszeczkę z Bronim, z tym, który obecnie jest na pograniczu G League i NBA. Widać, że mimo, że było wiele znaków zapytania dotyczących jego osoby, no to nagle się okazuje, że grając niepełny sezon przy zawodnikach NBA, już jest zawodnikiem topowym w G League, no i cały czas zdobywa swoje szlify, zdobywa doświadczenie w NBA, więc to wszystko jeszcze wydaje się, że cała kariera przed nim i ciężko jest skreślać takiego zawodnika, kiedy wiesz, że twoje dzieciństwo i był obok takiego koszkarza jak LeBron
to jest jego ojciec, no i ma w sobie te same geny, no to już w ogóle... I jeszcze a propos Broniego, no to z Bronim graliśmy w zeszłym roku przeciwko niemu 2 razy, no to jak u siebie graliśmy, to właśnie przyjechał KD, przyjechał z Phoenix na mecz, kilku innych zawodników w ogóle, którzy grają dookoła, a jak graliśmy u nich w Los Angeles, to właśnie był LeBron z Bronem na meczu, więc tam wchodzi 10 ochroniarzy przed i po i dopiero wchodzi cała rodzina tak naprawdę. A jeżeli chodzi jeszcze o zawodników, byłych zawodników, no to u nas na Arizonie swego czasu grał i Gilbert Arenas, Andre Iguodala, więc też mają w tym momencie synów, którzy są w high schoolu i też ich rekrutujemy, żeby mogli przyjść do nas grać, więc nie wiem, tam jeszcze nie ma finalnej decyzji, ale wiem, że rekrutujemy w tym momencie. No i obaj, zarówno Arenas, jak i Iguodala, to są byli koszykarze, obecni podcasterzy między innymi, więc to też fajnie to O, spina może z klamrą. jakiś collaboration, zobaczę, może gdzieś tutaj się z nimi czetnę, zobaczymy. Wszystko przed nami. Wszystko przed Aha. nami. Będziemy dalej pracowali, żeby do takiego poziomu dojść. Przemo, kurczę, naprawdę ogromne dzięki za tą rozmowę. Dzięki, że tak chętnie opowiadałeś o wszystkim. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że mimo, że ty, tak jak wspominałeś, szybko przeszedłeś z tego etapu koszykarza i nie miałeś czasu na przemyślenia, jakieś tam podsumowanie tego wszystkiego i poszedłeś w coś nowego, tak wydaje mi się, że ważne jest to, żeby móc właśnie opowiedzieć twoją historię, dać ci miejsce jakby takiej swobodnej wypowiedzi, opowiedzenia z detalami, co tak naprawdę się działo w tamtym okresie i też przybliżenia tego, co robisz teraz, bo wydaje mi się, że jesteś naprawdę w miejscu, gdzie ja nie jestem w stanie wymienić ci, może jedną osobę, Marcin Gortat, która byłaby w stanie w tym momencie trafić do podobnej sytuacji, w podobnym miejscu, na podobną skalę w Stanach Zjednoczonych, czyli bycie właśnie w tym sztabie trenerskim Uniwersytetu Arizony. Z naszej strony, dobrze wiesz, znamy się praktycznie połowę naszego życia, ponad połowę naszego życia się znamy. Zawsze masz u nas swoje wsparcie, dla ciebie życzymy jak najlepiej. Potrzebujemy też takich ludzi jak ty, którzy gdzieś wypływają z Polski, ruszają w świat, zdobywają to doświadczenie, bo kiedyś mamy nadzieję, że potem to będziesz w stanie przywieźć z powrotem do Polski, jakbyś tym swoim doświadczeniem, swoimi relacjami, tym networkingiem się podzieli, żebyśmy wszyscy mogli w ten sposób, każdy z nas dołożyć jakąś cegiełkę do rozwoju polskiej koszykówki, żeby zostawić ten basket troszeczkę lepszy niż go Dzięki zostawiliśmy. panowie za rozmowę. Mogło być trochę długo, ale chciałem też wyjaśnić niektóre rzeczy, jeżeli ktoś nie miał styczności z NCAA. No i co, czekam na odcinek w drugim sezonie. Dziękujemy, Przemek, to była przyjemność gościć cię dzisiaj. Tak, obyśmy mieli jeszcze możliwość kolejny raz z tobą pogadać, bo tych tematów naprawdę jeszcze jest wiele i z pewnością byśmy cię tutaj z przyjemnością widzieli po raz kolejny. Dzięki panowie. Dziękujemy wam wszystkim za to, że byliście z nami. Jednocześnie zachęcamy do subskrybowania, lajkowania, zostawiania komentarzy. Dawajcie znać, co sądzicie o tym odcinku z Przemkiem. Wydaje nam się, że było bardzo ciekawie. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.